Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Tomasz Strecker i witam Państwa, którzy jesteście z nami online za pośrednictwem kanału Agere Contra. Niezmiernie mi miło, że Państwo już jesteście z nami i witam Państwa, którzy dopłynęliście. Niektórzy tutaj już zasugerowali na dzisiejsze spotkanie, bo pogodę mamy iście jesienną, piękną, więc możemy się nią zachwycać, siedząc w ciepłym miejscu z rozgrzewającymi herbatkami w Agere Contra, ale logistycznie nie jest łatwe dotarcie. Także niezmiernie mi miło, że Państwo przyszliście do stolicy wolnego słowa, stolicy miejsca, stolicy w stolicy, które pozwala nam na dotykanie tematów trudnych, bolesnych, ale jakże dzisiejszych. Drodzy Państwo, witam Państwa na premierze książki Ukryta epidemia, choroby cywilizacyjne Polaków. Książki, która nie jest tylko o medycynie, ale jest właściwie o nas samych. Pragnę przywitać moich dwóch gości. Po pierwsze autora i sprawcę dzisiejszego naszego spotkania, doktora Stanisława Maksymowicza, który jest autorem książki Ukryta epidemia. Możemy przywitać autora brawami. Witam serdecznie pana profesora Jarosława Pinkasa. Serdecznie witamy panie profesorze, dziękujemy za przyjście. No właśnie, w taką pogodę niestety pojawiają się choroby i w związku z tym nie ma dzisiaj z nami pana doktora Marka Balickiego, może jest z nami online. Serdecznie pozdrawiamy panie doktorze. Niestety pan doktor nie dał rady z powodów zdrowotnych dzisiaj do nas dołączyć. Drodzy Państwo, ja zrobię dosłownie 2 zdania wstępu, zanim rozpoczniemy tę naszą dyskusję, ponieważ autor tej książki pokazuje, że większość współczesnych chorób nie rodzi się tak naprawdę w ciele, ale w naszym społeczeństwie. Ta nasza cywilizacja, w jakiej żyjemy, jest powodem wielu problemów, których możemy doświadczać. Na przykład takich jak stres, samotność, brak sensu. No i ta cywilizacja przez to zapomina o człowieku, o naszych relacjach, o budowaniu znajomości w drugim człowiekiem. To książka o tym, jak nowoczesność sama produkuje swoich pacjentów. I z jednej strony mamy coraz bardziej zaawansowaną technologię, rozwój wszystkiego, co pozwala nam się lepiej komunikować, jak telefony, jak możliwość budowania relacji poprzez technologię, a z drugiej strony coraz mniej mamy prawdziwej relacji między nami, coraz mniej budujemy prawdziwej znajomości, co niestety powoduje, że mamy proces dehumanizacji również medycyny i społeczny charakter chorób, które są odpowiedzią na to, co doświadczamy. Panie doktorze, chciałbym zacząć od tego, czy rzeczywiście większość chorób dzisiaj jest produktem tej naszej cywilizacji. I moje pytanie brzmi, czy potrafimy jeszcze w ogóle zatrzymać ten proces, czy jesteśmy już na tak zaawansowanym elemencie jego rozwoju, że możemy tylko i wyłącznie próbować się w nim odnaleźć. O, Teraz, dobrze. Technologia. Na pytanie, czy potrafimy powstrzymać, raczej nie odpowiem, bo nie jestem lekarzem, tylko socjologiem. I to, co potrafię zauważyć, czy przekazać informację jakąś związaną jest raczej z przyczynami, prawda, z etiologią społeczną pewnie tego, co się dzieje, co obserwujemy. Nie ukrywam, że ta książka rodziła się przez wiele lat obserwacji i obserwacji takich bezpośrednio też związanych z moją pracą naukową w różnych projektach badawczych, gdzie byli pacjenci tacy chorzy przewlekle przede wszystkim, ale też takiej obserwacji codziennej i jakby patrzenia na to, w jaki sposób społeczeństwo funkcjonuje. Dla mnie zawsze istotnym takim punktem wyjścia był fakt, była liczba, która jest dla mnie bardzo, bardzo istotna, czy tam szereg liczb. W czasie zajęć ze studentami lubię pokazać im taki slajd. Studenci różnych kierunków medycznych zwykle są trochę zdziwieni. To jest taka animacja, na której pokazane są różne przyczyny śmierci ludzi. I zaczyna się od rekinów, gdzieś tam przechodzi przez jakieś hipopotamy, lwy. Na początku jest zabawnie, później się pojawiają jakieś poważniejsze problemy społeczne, też jakiś terroryzm, czy jakieś inne tego typu problemy. No i na końcu dochodzimy do chorób. I pojawiają się różne choroby, w końcu pojawiają się choroby nowotworowe i wszyscy wtedy robią
stylu jak tego dużo. A na samym końcu pojawiały się choroby układu krążenia, które jakby zebrane wszystkie przyczyny razem z chorobami nowotworowymi i tak są dominujące nad tymi wszystkimi przyczynami. I tutaj zadajemy sobie zawsze pytanie, jaka jest przyczyna? Dlaczego tak dużo jest śmiertelności czy śmiertelności nadliczbowej z powodu chorób układu krążenia? Różnych oczywiście, prawda? Różnych stanów z tym związanych. I to jest taki moment chyba oświecający bardzo dla studentów, szczególnie tych, kto właśnie skończyli kursy związane z fizjologią czy związane z anatomią, czyli taką medycyną ciała, biomedycyną, prawda? Mówimy o tym modelu biomedycznym, czyli tej medycyny, która traktuje człowieka jako maszynę, którą można naprawić. No i teraz problem jest taki, czy można go naprawić? Czy ja nawet mając wiedzę opartą na faktach jestem w stanie przekazać ją tak pacjentowi, żeby on był w stanie to przyjąć i faktycznie się podążać za tym i się leczyć? No okazuje się, że nie. To znaczy, jeżeli by tak było, to większość osób by nie chorowała i nie umierała z powodu chorób, które gdzieś tam mają tą przyczynę związaną w stylu życia. Ja wiem, że troszeczkę akademicko zaczynam tutaj, ale chciałbym, żebyśmy mieli taką jasność. To znaczy faktycznie choroby cywilizacyjne, jakie tutaj szeroko nazwałem, ale pewnie powinniśmy też powiedzieć o chorobach właśnie stylu życia. Tu pan profesor jest specjalistą w tej dziedzinie. Czy choroby związane z tymi czynnikami behawioralnymi, czyli naszymi zachowaniami zdrowotnymi, no to są te najpoważniejsze. I ciekawa jest ta zmiana historyczna. Kiedyś ludzie głównie umierali z powodu chorób zakaźnych. Teraz to są przede wszystkim choroby niezakaźne. Czyli jest ta ogromna zmiana. I jaka jest przyczyna tej zmiany? No niewątpliwie jest to społeczeństwo. Jest to zmiana społeczna, jest to również rozwój technologiczny, ale na pewno cała rzesza różnych przyczyn, które gdzieś tam leżą u podstaw naszego rozwoju. Stąd ten pomysł, ukryta epidemia, to stwierdzenie często się pojawia. W przypadku otyłości na przykład mówi się o ukrytej epidemii, prawda? Mówi się w przypadku chorób psychicznych często o ukrytej epidemii, czyli taka epidemia, której nie widać. No bo jak mamy chorobę zakaźną, która jest widoczna, mamy gorączkę, prawda, katar i kaszel, no to jest jasne, to jest choroba. No ale co z chorobą, która się właściwie pojawia bardzo powoli, chorobą przewlekłą, która narasta razem z naszym życiem i w pewnym momencie zaczyna nam zagrażać. No i tym właściwie jest choroba cywilizacyjna i temu chciałem poświęcić główną uwagę, bo nie brakuje świetnych podręczników medycznych, ale chciałem zwrócić uwagę na coś, co też jest oczywiście znane w medycynie, to nie jest jakieś wielkie odkrycie, ale uporządkować troszeczkę te problemy z punktu widzenia Polaków, soczewkować te problemy, przechodząc od początku życia aż do śmierci. Panie profesorze, to jakby kontynuując to, o czym zaczął pan doktor, czy te choroby są cywilizacyjne, czy te choroby cywilizacyjne są dzisiaj skutkiem postępu, czy może jego ceną? To jest niezwykle skomplikowane pytanie, myślę, że jednym i drugim. Ale ja muszę zacząć od zaproszenia. Bardzo dziękuję panu doktorowi, państwu za zaproszenie mnie tutaj. Muszę powiedzieć, że na początku pewna konfuzja. Myślę sobie, Boże, przyjdę na kolejne spotkanie i będę mówił o cukrzycy, chorobie układu krążenia. Znowu to samo. W pewien sposób pan doktor nie dotrzymał obietnicy, dlatego że kilka tygodni temu obiecał mi, że tę książkę dostanę w wersji elektronicznej. Ona do mnie nie dotarła. Wiem dlaczego, że były pewne kłopoty natury technicznej. W związku z tym dostałem ją tuż przed wejściem. Jak gdyby tok mojego myślenia o dzisiejszym spotkaniu całkowicie uległ zmianie. Ja zdradzę tajemnicę, że ja dość szybko czytam, mam umiejętność szybkiego czytania, więc zeskanowałem sobie kilkanaście stron, może nawet trochę więcej i nagle się okazało, że jestem dość mocno zaskoczony, że ta książka jest książką, która w dużej mierze zaspokaja moje oczekiwania odnośnie tego tematu. Dość rzadko mi się to zdarza ostatnio, niestety, także gratuluję. Proszę Państwa, to jest książka całościowa, która patrzy się na medycynę cywilizacyjną, tak to nazwijmy, w zupełnie innym kontekście niż na przykład, ponieważ się przygotowałem do dzisiejszego spotkania, zobaczyłem, co na ten temat mówi sztuczna inteligencja. Ja używam Groka, nic nieskomplikowany program. Zobaczcie Państwo, że jest tam lista różnych zdarzeń, tak, medycznych, jakichś chorób, prawda, skąd one powstają. I myślę sobie, Boże, oczywiście sztuczna inteligencja cały czas się uczy, prawda, i tak sobie myślę, że prawdopodobnie, jeżeli wyeskalujemy dzisiejsze nasze spotkanie, to ta sztuczna inteligencja zupełnie inaczej będzie opisywała program
znaczy projekt związany, szeroko rozumiany projekt, który się tutaj w tej chwili tworzy, dotyczący właśnie chorób cywilizacyjnych, bo tak sobie myślę, no przecież ja powiem o tym, o czym nie powiedział pan doktor Maksymowicz. No na pewno nie powie o tym, że jedną z przyczyn dość istotnych naszego krótszego życia, czy też zgonów jest samotność, tak? Czy ktoś o tym mówi? Czy ktoś o tym mówi, że my się nie socjalizujemy? Żyjemy krócej, dlatego że się nie socjalizujemy. Czy ktoś wreszcie podda analizie, skąd się tak naprawdę biorą niebieskie strefy? A może mamy niebieskie strefy w Polsce? Zresztą marzę o tym, żeby ktoś podjął taki wysiłek i zobaczył, czy są takie powiaty w Polsce, czy też takie miejsca, gdzie się żyje dłużej i dlaczego. Mamy różne... Profesorze, może by pan chociaż w 2 zdaniach powiedział, co jest pod tą niebieską strefą, bo może nie wszyscy znają to określenie. Niebieskie strefy to są miejsca na świecie, które zostały zbadane jako miejsca, gdzie ludzie żyją najdłużej. Być może także najszczęśliwiej. To jest związane jest tych miejsc wiele na świecie, one się co chwila pokazują. Niektórzy twierdzą, że jest to zafałszowanie, bo na przykład żyje się dłużej dlatego, że się fałszowało dokumenty urodzeniowe, żeby nie pójść do wojska i tak dalej, ale abstrahując od tego biasu, to chcę powiedzieć, że na pewno takie strefy są, tak? I one są związane z kilkoma istotnymi czynnikami. Główny, który ja analizując to, co jest opisywane, to jest kwestia socjalizacji. Ludzie ze sobą rozmawiają, tak? To jest mała wioska w Grecji, czy też we Włoszech. Ludzie chodzą po schodach, co też jest istotne, bo ruch jest dość istotny, spotykają się w jakiejś małej kawiarence, prawda? Dieta śródziemnomorska i tak dalej, i tak dalej. I to jest ciąg zdarzeń. Więc dlaczego o tym mówię? Bo oni są też w jakiejś mierze odporni na choroby cywilizacyjne, dlatego że po pierwsze żyją też z tym, co jest pewnym motto państwa miejsca, mianowicie jest to motto związane z wartościami, o czym się w ogóle nie mówi. Moim zdaniem kwestia wartości to jest kwestia także długiego i szczęśliwego życia. I teraz odpowiem na pytanie. Tu już pan profesor dotknął kolejnego elementu, bo długie to jest jeden element, a jakościowo te życie, czy ono jest szczęśliwe, to jest drugi element, prawda? Niewątpliwie, no ale liczmy się z tym, że jesteśmy w stanie zapanować nad tym, żeby to życie było i długie, i szczęśliwe, co także jest immanentnie związane z wartościami, tak? Nie ma szczęśliwego długiego życia bez wartości. No poza tym też proszę pamiętać o tym, że mamy wielki problem w Polsce szczególnie, bo Polska za chwileczkę będzie krajem totalnie samotnych kobiet, starszych samotnych kobiet, tak? Wielka różnica między życiem kobiety i mężczyzny, tak? Także kobiety są samotne w tej chwili, tak? I musimy nad tym zapanować, żeby były także szczęśliwe, no. Żeby miały także swój otwarty świat na coś zupełnie innego niż mi się oferuje, bo oferuje mi się niezmiernie mało. Aczkolwiek między nami mówiąc są takie miejsca, ja mieszkam w takiej małej gminie, która jest dla mnie jakimś takim jednak miejscem, które mógłbym nazwać niebieską strefą, bo tam się ludzie socjalizują. Mamy wybitnie wykształconego w tym kontekście wójta, który wie, co ma robić swoim mieszkańcom i ludzie po prostu ze sobą rozmawiają, mają jakieś aktywności nieprawdopodobne, co jest ciekawe, tak? I mam głębokie przekonanie, że on jest właśnie tym istotnym czynnikiem, który spowoduje to, że w mojej gminie będzie się żyło dłużej. Chociaż jedzie się tutaj aż prawie 1,5 godziny, no ale dzisiaj wyjątkowa pogoda. To gmina? Wiązowna. Podwarszawska gmina, tak, na drodze do Lublina. Zresztą znakomicie skomunikowano, ile nie ma deszczu. Panie doktorze, pan mieszka w innym miejscu, a jak u pana to wygląda? Czy rzeczywiście, zaraz pan zdradzi, skąd pan jest i gdzie pan mieszka, chociaż pana żona już powiedziała, że to nie do końca jest to miasto główne, ale zaraz przy nim. Czy u pana też pan widzi na przykład zupełnie inny sposób takiego odbierania życia, czy budowania tych relacji z drugim człowiekiem, niż na przykład jest w stolicy? Wracając do tej samotności, bo to będzie trochę pytanie o samotność. Absolutnie fantastyczny koncept i myślę, że ta samotność jest tutaj czymś niesamowicie ciekawym. Chociaż boję się, że jakbym studentom o tym powiedział, to myślenie takie bardzo biomedyczne, jak to mówię, prawda? Takie bardzo biologiczne, mieliby z tym pewien problem, chociaż to jest właśnie bardzo ciekawe. Faktycznie my wyszliśmy z Warszawy, wyemigrowaliśmy z Warszawy, otoczeni masą ludzi.
taką dużą masą ludzi, że była zupełnie anonimowa. I faktycznie pamiętam, że wychodząc z mojego bloku nie kojarzyłem za bardzo sąsiadów. Teraz mieszkamy pod Olsztynem, Olsztyn, północ Polski, prawda, Prusy, w takiej niewielkiej miejscowości pod Olsztynem. Tak jak pan profesor tutaj wybrał taką małą miejscowość i znamy tam każdego, do tego jeszcze możemy sobie pomagać. Dzisiaj jadąc mieliśmy problem zupełnie techniczny, ponieważ paczka miała do nas przyjść. No to poprosiliśmy sąsiada o to. Ja nie wiem, czy byłbym w stanie poprosić sąsiada o to, może tak, może nie, to moje zaniedbanie było w jakiś sposób, ale w takim właśnie dużym skupisku ludzkim. To jest ciekawe, ponieważ no teoretycznie samotni byśmy byli bardziej w miejscu, gdzie jest mniej ludzi. Ale czy to też nie jest tak? I tak patrzę na tą samotność troszeczkę właśnie pod kątem tej cywilizacji, że jest nas bardzo dużo. W miastach jesteśmy jakby przytłoczeni liczbą osób dookoła siebie i tam jesteśmy tak naprawdę bardziej samotni niż w tych niewielkich skupiskach ludzkich czy tych małych takich grupach społecznych. Ale to jest właśnie też efekt cywilizacji, to znaczy właściwie początek nowożytnej medycyny. To też jest taki moment, w którym pojawiła się rewolucja przemysłowa, kiedy ludzie zostali wykorzenieni z tych swoich niewielkich wspólnot, pojawili się w ogromnych miastach, gdzie musieli funkcjonować w oderwaniu, stąd te różne patologie nowe się pojawiły, prawda? Niezwykle ciekawy proces, badany przez socjologię od samego początku. I jesteśmy niby razem, a jesteśmy coraz bardziej samotni. Wejdę w słowo. Coraz bardziej samotni jesteśmy także dlatego, że pracujemy zdalnie. To tak. Nie pracujemy w zespołach, tak? Jesteśmy kompletnie osamotnieni, nie mamy się z kim dzielić swoimi emocjami. Nie da się podzielić emocjami w dobry sposób, w racjonalny sposób za pomocą ekranu telewizji, ekranu monitora naszego komputera. Tak jest, i to znowu jest technologia, prawda? Tak, dokładnie. Zresztą statystykę, no jestem socjologiem, nie będę dokładnych statystyk teraz przytaczał, ale przecież największy wzrost samobójstw wśród młodzieży był tuż po tej największej takiej fali pandemii, no związany pewnie właśnie z samotnością, brakiem tych takich relacji młodzieży ze sobą nawzajem, zamknięciem w tych strukturach, które no w pewnym momencie życia już nie wystarczają do tego, żeby rozwinąć się w jakiś sposób społecznie. Bo to jest ciekawe, ja próbowałem znaleźć takie statystyki, może pan doktor będzie wiedział, jak się ma właśnie ten system, który był podczas pandemii, na przykład do edukacji domowej, bo w edukacji domowej raczej, przynajmniej ja nie znam statystyk takich, które są ogólnopolskie, wydaje się, że dzieci są dużo bardziej świadome i dużo potrafią lepiej budować te relacje z innymi. Oczywiście mówię to tylko o moim wyobrażeniu, bo nie wiem, jak to wygląda w danych statystycznych, a jednak kiedy ogół społeczeństwa poszedł na takie domowe nauczanie, chociaż to nie była edukacja domowa, to jednak te statystyki poszybowały bardzo mocno w górę. Znaczy, jako to już tylko jedną drobną uwagę chciałbym tutaj dać. Sama idea lockdownu była moim zdaniem bardzo słuszna, bo my nie wiedzieliśmy, z czym się mierzymy, więc jakby nie chciałbym tutaj wyjść na osobę, która mówi, że same te niefarmaceutyczne, niefarmakologiczne metody walki z wirusem, którego nie znamy, były błędne. Były jedyne, które wtedy mieliśmy. Tak, chociaż my tutaj ale faktycznie jest pewna konsekwencja tego, ale jest konsekwencja każdego działania właściwie. To tak jak lek zawsze ma te skutki uboczne, prawda? No, jeżeli nie ma, to znaczy, że nie leczy najpewniej, prawda? Faktycznie tu ten skutek może był troszeczkę nieprzewidywalny, to znaczy my nie wiedzieliśmy, że to będzie aż taki problem. Być może dotknęliśmy też czegoś, co się nałożyło na to, bo nie zapominajmy, ja nie jestem specjalistą od edukacji domowej, chociaż byłem promotorem pomocniczym jednego doktoratu, pomagałem też, moja siostra tutaj jest, napisała pracę magisterską o edukacji domowej, więc jakby gdzieś tam te tematy znam, ale nie na tyle, żebym potrafił panu pokazać jakąś tutaj zależność. Na pewno dzieci w edukacji domowej są już przyzwyczajone do pewnego rodzaju funkcjonowania. To też są dzieci z pewnych konkretnych rodzin, które mają konkretne wartości, więc pewnie ta kwestia rodziny dla nich jest bardziej naturalna czy bardziej istotna, prawda? Więc jakby, no właśnie, to jest ciekawe, bo tyle tematów właściwie tu się pojawia. I zobaczcie, jak bardzo skomplikowane jest zdrowie. To znaczy my moglibyśmy bardzo dużo teraz, pewnie kilka spotkań na temat samego COVID-u i na temat samych konsekwencji takich psychicznych COVID-u, prawda, zrobić, ale jakby to nie ma znaczenia takiego w tej chwili dużego. Myślę, że ważniejsze jest to, że ile byśmy tych dyskusji nie zrobili, to okaże się, że tych tematów bardzo różnych związanych z chorobami cywilizacyjnymi jest tyle, że faktycznie my nie mamy do czynienia z jednym takim elementem, który zmienia nasze zdrowie. To już nie jest jedna bakteria, prawda, która spowodowała dżumę, tylko to jest tysiące różnorakich czynników, które powodują tą chorobę, te choroby cywilizacyjne. Znaczy, jeżeli mogę, gdybym miał powiedzieć o jednym czynniku, zresztą on jest u pana w książce w jakiejś mierze zaznaczony, to ten jeden czynnik jest następujący. To są nasze złe wybory zdrowotne. No tak. Tak? To jest kluczowy kwestia. My źle wybieramy
Dlatego, że po pierwsze nie mamy już autorytetów. Autorytety zostały zastąpione przez tiktokerów, influencerów, prawda, i innych osobników, albo takich, którzy po prostu nas indoktrynują, ponieważ coś chcą od nas uzyskać, głównie zakup czegoś, prawda? Cała metodologia wpływania na to, żebyśmy nie robili niczego racjonalnie. I to jest główny powód, prawda? Bo gdybyśmy mieli szansę dotarcia do wszystkich za pomocą jednego jednoznacznego przykładu, to jest dobre, to jest złe, tego nie rób, prawda? Albo to w istotny sposób ogranicz, tak? Ale za każdym razem, jeżeli ktoś jest pryncypialny, bardzo pryncypialny, no chodzi wyłącznie za oszołoma, prawda? Ja się już tego dość mocno, ja byłem tyle razy poparzony przez to, że byłem nadmiernie pryncypialny, że stwierdziłem, że właściwie nie uzyskuję żadnego efektu, bo w którymś momencie człowiek uzyskuje wyłącznie łatkę oszołoma, nikogo więcej, prawda? Mimo że tak naprawdę mam wyłącznie dobre intencje, bo nie jestem w stanie, nie monetyzuję tego, czym emanuję. No to w takim razie chciałbym dojść do tego, co właściwie jest na samym początku już pana książki. Pan tutaj jakby przywołuje też Foucault, który no, niektórzy zaliczają go do filozofów, niektórzy bardziej do myślicieli, bo tutaj jest rzecz troszkę względna ze względu na ten swój podejście postmodernistyczne, czyli w ogóle odejście od prawdy. Ale chciałbym zapytać się z drugiej strony, bo przed spotkaniem rozmawialiśmy. Pośród wielu tych elementów, które kiedy ja czytałem książkę, mnie to tak dosyć dotknęło i w sumie to czekałem, czy to nazwisko się pojawi, bo chyba choroba duszy, nie pada też takie sformułowanie, ale ja mam takie poczucie, czytając pana książkę, że ta choroba duszy jest jednym z najważniejszych elementów. U pana ona się objawia przez depresję, lęk, wypalenie zawodowe, samotność, utratę relacji i najważniejszego elementu, który dla mnie on się przewijał przez tę książkę, sensu. I tu chciałbym uderzyć właśnie w Wiktora Frankla, który kiedy badał osoby, prawda, które przychodziły do obozu koncentracyjnego, gdzie sam był, zauważył, że największą moc do przeżycia, tą siłę miały te osoby, które wcale nie były najsilniejsze, wcale nie były najzdrowsze, tylko te, które miały sens. Chciałbym zapytać się, patrząc na tą chorobę cywilizacyjną, czy my dzisiaj nie jesteśmy na tym etapie, że my po prostu straciliśmy ten sens, albo ta technologia wciąga nas w ten rytm działania, że my po prostu nie chcemy nawet się nad nim zastanawiać. Nie zadajemy sobie pytanie, po co żyję? Nie wiem, technologia mnie. To ja dam może mój. Raz. Już działa, tak, dobrze. Z tego Foucault muszę się wytłumaczyć. Foucault ja nie traktuję tutaj jako filozofa w tej książce, tylko wyłącznie historyka tak naprawdę. Osobę, która w sposób taki bardzo uporządkowany pokazała nam, w jaki sposób narodziła się współczesna medycyna. I dla mnie powstanie tego wielkiego gmachu na gruzach epidemii, szczególnie na gruzach dżumy, i powołanie zawodu medycznego jako takiego, który jest już taki oparty na faktach, powtarzalny, prawda, było takim oświeceniem dla mnie. Drugą osobą dla mnie bardzo ważną był Tucker Parsons, czyli socjolog, który uświadomił mi bardzo ważną rzecz, że i to troszeczkę tłumaczy, dlaczego medycyna powoduje też pewne negatywne reakcje w społeczeństwie. Mianowicie medycyna jest elementem systemu kontroli społecznej. Tak naprawdę medycyna jest powołana nie po to, żeby leczyć, no bo leczyć, no to co to znaczy leczyć? System nie leczy, system kontroluje pewne elementy. Zresztą nasze ciało podobnie działa, to jest taka typowa analiza funkcjonalistyczna. Medycyna jest po to, żeby kontrolować pewne rzeczy i ona musi kontrolować nasze zachowania, żeby one były w miarę uporządkowane, w miarę powtarzalne. I teraz wracając do Frankla, no, on oczywiście dopatrywał się sensu w cierpieniu jako takim, prawda? To jest ogromna gimnastyka dla osoby, która... U pana w książce też jest odniesienie do tego cierpienia i ja mam takie poczucie, że pan podobnie trochę to jakby diagnozuje. No przyznam, że jakby rozmowy z ludźmi, którzy cierpią, no pracowałem dosyć długo z osobami, które po prostu umierały. To są doświadczenia, które zmieniały pewną percepcję, prawda, bo co innego jakby mieć kontakt z chorobą, która jest uleczalna, co innego z chorobą, która jest nieuleczalna, więc jakby to jest zupełnie inne spojrzenie. I faktycznie widziałem też sens u tych ludzi i to pewnie w jakiś sposób jest istotne. Ale tu ciekawe, że pytanie pan zadał, czy my w tej chwili widzimy sens w tym cierpieniu i czy to nie jest tak, że ta choroba stała się czymś dla nas bardzo odległym, czy próba jakby w ogóle, śmierć czy nie stała się czymś bardzo odległym, bo mamy do czynienia z takim dualizmem troszeczkę, jeżeli chodzi o śmierć. Z jednej strony to jest temat tabu, jeżeli chodzi o taką śmierć prywatną, prawda, nie oglądamy już raczej rodziny, która umiera, prawda, osoba, gdy umrze, jest raczej przewożona jak najszybciej do kremacji, żeby tylko jej nie zobaczyć, prawda, więc jakby ta śmierć gdzieś znika nagle. Z drugiej strony ta śmierć jest wszechobecna w postaci różnych przekazów kulturowych, prawda, więc jakby takie zupełne rozdwojenie.
Być może, ja też faktycznie stawiam taką tezę i ta próba ucieczki od śmierci, próba może ujarzmienia w jakiś sposób śmierci jest taką próbą ponownego przewartościowania czy zrozumienia sensu naszej egzystencji, ale już nie przez cierpienie, bo cierpienia nie da się zmonetyzować. Cierpienie może na krótką metę daje pewną przyjemność widzowi, który ogląda obrazy związane z cierpieniem, ale dla osoby cierpiącej to nie jest nic, doświadczenie, które w dzisiejszej kulturze jest uznawane za coś, co należy celebrować, czy należy z tym się pogodzić, czy cierpieć, nie wiem, w taki sposób, który wzbudza u innych osób takie poczucie wspólnej tożsamości. Trudno mi się dogonić tak naprawdę. Tak jak mówię, troszeczkę nam to ucieka. Na pewno ten temat cierpienia jako taki, on się częściowo pojawia tam w tej książce, jeżeli chodzi o samą śmierć, przechodzenie przez te różne etapy śmierci, ale być może też ten problem, że tego cierpienia nie ma bezpośrednio, ono jest właściwie w tej chwili bardzo zbanalizowane w naszej kulturze, powoduje, że też choroba przestaje być postrzegana jako taki element, z którym należy walczyć albo czasem go zaakceptować. To jest bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem, jak pan profesor to postrzega, ale bardzo często pacjenci nie godzą się z chorobą jako taką. To znaczy oni nie akceptują tego, że choroba istnieje. Nie ma takiej akceptacji dla starości, nie ma akceptacji dla pewnych etapów życia. To też jest to takie wycofanie. Ja też szukam tej przyczyny, dlaczego na przykład mamy kryzys dzietności w tej chwili. To też jest kwestia tego, że wiele osób nie chce podjąć się tej próby przejścia przez elementy cierpienia również pewnie, jeżeli chodzi o sam ten proces taki powołania nowej osoby na ten świat, no bo to jest trudne, to są często bardzo trudne doświadczenia. Często się słyszy, że, i to jest ciekawe, bo my szukamy przyczyn, dlaczego Polacy nie bardzo chcą się rozmnażać, mówiąc tak już medycznie brzydko. Być może przyczyna na przykład jest w samym szpitalu położniczym, prawda, ginekologicznym, gdzie to cierpienie jest jakby ztechnicyzowane. Bardzo duży problem to widać w bardzo wielu różnych raportach i Naczelnej Izby Kontroli, takiej Fundacji Rodzic po ludzku, że to nie są miejsca do takiego godnego powołania dziecka na świat. Oczywiście jest wiele wspaniałych szpitali, wiele wspaniałych oddziałów, absolutnie, ale wystarczy jeden czy dwa, które tworzą to wrażenie takie bardzo negatywne. Więc no ciekawy temat, chociaż faktycznie nie wprost go podejmuje i na pewno nie ma tam Frankla w tej książce. To zanim oddam głos panu profesorowi, to chciałem się zapytać jeszcze, panie doktorze, czy myśli pan, że dzisiejsza medycyna, która jest praktycznie całkowicie pozbawiona tego elementu dbania o naszą duchowość i mam na myśli transcendencję, czy jest jakaś w ogóle korelacja, że osoby, które na przykład są wierzące, bardziej godzą się z tymi trudnościami albo może nawet żyją dłużej, czy lepsza jest jakość tego ich życia? Czy w ogóle są prowadzone takie badania albo może pan kojarzy coś takiego? Tak. Halo. Są takie badania. Znaczy ja się nie zgodzę z tym, że medycyna nie zwraca uwagi na kwestię duchowości, bo to byłoby zbyt duże uproszczenie. Być może ta medycyna przez wielkie M, tak? No nie ma tego. No tak, bo pan to rozróżnia tą przez wielkie M. Ale pamiętajmy, że medycyna to jest bardzo szeroki system społeczny. Ale faktycznie są badania na temat na przykład opieki paliatywnej, które pokazują, że pacjenci, którzy bardzo cierpią, umierają, wskaźniki jakości życia w obszarze duchowym czy społecznym wzrastają im tuż przed śmiercią. To znaczy nam się wydaje, że jakość życia, jest taki konstrukt jakości życia, to zdrowie psychiczne, fizyczne, społeczne, prawda? Ono powinno się pogarszać razem z chorobą, z cierpieniem. A tu się okazuje, że są pewne takie odchyły, no bo ludzie zaczynają skłaniać się gdzieś tam ku absolutowi, czy skłaniać się ku rodzinie, więc jakby nadanie sensu cierpieniu pewnie w jakiś sposób powoduje, że tym osobom jest łatwiej przez to cierpienie przejść. No tylko mówiąc brutalnie, no jeżeli pacjent umiera, cierpi, to raczej trudno od niego wymagać heroizmu jakiegoś, prawda? Trudno od niego wymagać tego, żeby on teraz też cieszył się z tego cierpienia, bo to jest strasznie, to z kolei byłoby nieludzkie, prawda? Ale faktycznie, co do religii jako takiej, każdy system religijny ma w sobie ten aspekt śmierci i tej nadziei, która po śmierci jest, prawda? I nieważne jak to nazwiemy, prawda, czy to będzie niebo, czy to będzie jakiś inny rodzaj przejścia, prawda, w jakąś inną postać. Religia daje taki sens, prawda? Tylko, że ciekawe, to nie jest tylko religia. Nasze współczesne społeczeństwo też wytwarza różne tego typu mechanizmy, prawda? Takiego poczucia, że zostawię po sobie bardzo dużo, to jest forma takiej nieśmiertelności. Czy wręcz transfer mojej świadomości do sztucznej inteligencji, prawda? Pojawia się tam taki fragmencik w mojej książce na ten temat, czyli poszukiwanie tej transcendencji, ale w technologii, a nie w Bogu.
Na pewno religia ma tu znaczenie, ona musi mieć znaczenie, ale też nie można wymagać od pacjentów, żeby byli religijni i z tego powodu lepiej się czuli, bo to jakby nie jest zadanie medycyny w żaden sposób. Panie profesorze, to zanim przejdziemy do tych elementów, które powiedział pan doktor, szczególnie mam tu na myśli te narzędzia kontroli, chciałbym zapytać, jak pan patrzy na te podejście do sensu i religijności w ogóle, biorąc pod uwagę ochronę zdrowia? Myślę, że odpowiem takim dobrym polskim przysłowiem, jak trwoga to do Boga. Tak? I nagle nam się coś zmienia, nagle uważamy, że może zbłądziliśmy, jeżeli odrzuciliśmy to, o czym w tej chwili mówimy i ludzie marzą o tym, żeby coś zdarzyło się nadzwyczajnego, tak? Także no wtedy, myślę, liczą swoje grzechy, prawda, i myślą sobie, Boże, może to jest właśnie dlatego, że się odwróciłem albo nie miałem tego szczęścia, że dotknęła mnie wiara. Ja się bardzo często spotykałem w swoim lekarskim życiu, że ludzie rzeczywiście wtedy, kiedy albo cierpieli, albo byli już blisko swojego kresu, natychmiast się zmieniali, odwracali się, prawda? Analizując swoje życie i myśląc sobie, no gdzieś tam jednak pobłądziłem, może by było inaczej, może to jest jakaś kara, prawda? Bo to też jest ta kategoria. Natomiast no, muszę powiedzieć, że rozpoczęliśmy od słowa cierpienie. Oczywiście nieprawdą jest, że cierpienie uszlachetnia i ono jest tam kompletnie do niczego niepotrzebne. Te komunały są zupełnie irracjonalne, szczególnie w medycynie, tak? I jesteśmy po to, żebyśmy przeprowadzili naszego pacjenta bez cierpienia i jesteśmy po to, żebyśmy w pewien sposób doprowadzili do sytuacji, żeby on też nie cierpiał. Abstrahując od tego, że jestem absolutnym przeciwnikiem, nie powiem o tym słowie, bo nie chcę tutaj o tym mówić, tak? Ale się domyślacie Państwo, że jest to słowo na A, tak? To jest jak gdyby poza rzekłbym, moją percepcją mojego świata i tego, co dalej, mam nadzieję, jeszcze w medycynie będę mógł zrobić. Natomiast, proszę Państwa, no, z całą pewnością musimy pamiętać o tym, żeby też nie układać ludziom życia, tak? Każdy musi przez to życie przejść samodzielnie, musi zorientować się, czy na pewnym etapie nie popełnił jakichś błędów, czy nie może czegoś jeszcze naprawić, prawda? Często sami sobie zadają ludzie ból poprzez to, że uważają, że być może no, to ich jakoś wyzwoli, prawda, że nie będę przyjmował tych środków, prawda, albo bo muszę odkupić swoje przewiny, prawda, albo to, że gdzieś tam w życiu zbłądziłem. To jest niezwykle istotne, bo mamy za każdym razem do czynienia z innymi ludźmi, prawda. Proszę pamiętać o tym, że nasz stosunek do życia, do śmierci zmienia się w zależności od wieku i od tego, co nas otacza, prawda, od tego, co jest w tej chwili akurat, rzekłbym, powszechne bardzo, tak. Jesteśmy ciągle przecież indoktrynowani, jak nasze życie ma wyglądać. Nie jesteśmy samodzielni w tej sytuacji, musimy się poddać tłumowi, musimy być sformatowani, prawda, przez media, które nas otaczają, przez nasze środowisko, prawda, przez całą masę rzeczy, która powoduje to, że uciekamy jednak od tych istotnych wartości, tak, bo na każdym, dzisiaj fajnie, żeśmy o tym zaczęli, przepraszam za słowo fajnie, tak, że zaczęliśmy od słowa wartość gdzieś. Nie ma tutaj jednoznacznego postępowania, jak mamy przejść przez cierpienie, bo niektórzy być może nawet tego oczekują, bo być może to jest jakaś forma samooczyszczenia się, tak? Jest to mi potrzebne. Nagrzeszyłem, w związku z tym muszę cierpieć, przepraszam. Także no, tutaj trzeba podejść do tego zupełnie inaczej, dlatego że my globalizujemy całą nasze dzisiejsze zdarzenie, mówiąc o tym, co mają wiedzieć ludzie, co ludzie mają robić, prawda? Ale proszę pamiętać o tym, że tak naprawdę no, zapominamy o jednej kluczowej kwestii, że medycyna jest medycyną personalizowaną, tak? Każdy z nas jest inny. Być może większość należy leczyć się inaczej, niż nam się wszystkim wydaje, prawda? Że cały czas stosujemy pewne schematy, tak? Zamiast jednak pochylić się nad tym jednym człowiekiem, i być może on czegoś oczekuje więcej, być może to jest dla niego prawdziwe lekarstwo, żeby poznać jego oczekiwania i także być może często wydostać go z pewnej matni, w której jest, a ta matnia jest związana z tym, że
Nie mogę się wychylić, muszę żyć w pewnym schemacie, w pewnych okowach, nie wiem, okoliczności, w których jestem, mojej rodziny, oczekiwań także, co jest niezwykle istotne, oczekiwań tych. Nawet jak mam umierać, są też pewne oczekiwania. To chciałbym przejść do tego elementu, który pan doktor poruszył, a mianowicie narzędzia kontroli. Jakby trochę domykając ten filozoficzny aspekt, z całym szacunkiem, ja powiem szczerze, że ja się nie spotkałem jeszcze z lekarzem, który by mi powiedział: proszę pana, może niech się pan pomodli, to panu będzie trochę lepiej, albo pan zrozumie w tym jakiś sens. Natomiast ja się spotkałem w moim życiu, na przykład kiedy było to związane z pewną osobą w mojej rodzinie, gdzie nie chcieli nawet wpuścić księdza do tej osoby, żeby ona mogła dotknąć czegoś głębiej, trochę duchowego. Ale mówiąc o narzędziach kontroli, nawet nie chciałbym poruszyć tego elementu, bo to jest często osobiste i czasami w jednym szpitalu może być inna sytuacja, a w drugim może być inna. Natomiast o tych narzędziach kontroli, to chciałbym się pana doktora zapytać. Kto tak naprawdę decyduje o tym naszym zdrowiu dzisiaj? Czy to są lekarze, politycy, a może to już są po prostu algorytmy, które my przychodzimy do lekarza i jedzie on procedurą, już coraz mniej patrząc na te personalizowane podejście? To znaczy o zdrowiu decyduje każdy... Pan zacznie mówić, to on się automatycznie... To się wtedy będzie włączał. Nie lubi mnie ten mikrofon, ale nie mam nic do niego tak specjalnie. Każdy sam decyduje o swoim zdrowiu, ale to jest ogromne uproszczenie, bo gdybym tak mógł powiedzieć, to każdy racjonalnie po prostu by się zachowywał. Można zrobić prosty eksperyment. Jeżeli chcecie Państwo być zdrowi, słuchacze tutaj czy widzowie, wystarczy nie palić, wystarczy nie nadużywać alkoholu, wystarczy uprawiać sport i tak dalej, prawda? I zróbcie to dzisiaj i na pewno będziecie zdrowsi. No dobrze, oczywiście są jeszcze choroby genetyczne, są różne narażenia, prawda, historia rodzinna, ale generalnie to powinno pomóc. To powinno pomóc, ale to nie jest takie proste. To znaczy człowiek nie jest istotą wbrew pozorom racjonalną, jeżeli chodzi o zdrowie, bo jest racjonalną, jeżeli chodzi o jego własne wybory. To znaczy zawsze wybór jest oparty na jakiejś kalkulacji zysków i strat. I być może dla jednostki racjonalnym byłoby niedbanie o zdrowie, ponieważ ma inne priorytety w swoim, na liście swoich problemów życiowych, prawda? Ja lubię przytaczać tutaj tą fraszkę, początek fraszki Kochanowskiego, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smaku i czas nie psujesz. To znaczy, to jest pewna uniwersalna informacja o tym, że no zdrowie nie jest na liście priorytetów gdzieś bardzo wysoko. Dopóki się nie zepsuje. Ale dobrze, no my to wiemy, to jest jakby wiedza zupełnie bazowa, to nie jest nic zaskakującego. I po co jest w takim razie medycyna? No jest po to, żeby jednak przywrócić w pewnym momencie taką obiektywną racjonalność, brutalnie zupełnie patrząc, prawda? Jeżeli ja nie chcę postępować w jakiś sposób, no to ta medycyna faktycznie powołana, i teraz pytanie przez kogo? No tak naprawdę powinna być powołana przez naukę, bo mamy do czynienia z medycyną opartą na faktach, a nie na polityce, prawda? Czyli medycyna oparta na nauce powinna regulować nasze zachowania zdrowotne. No tylko znowu, oczywiście to jest idealistyczne spojrzenie, bo wracamy do tego punktu wyjścia, czyli jednostki. Jednostka zawsze funkcjonuje w jakiejś grupie społecznej, zresztą już jednostka ma jakąś płeć, jest w jakimś wieku, żyje w jakiejś konkretnej rodzinie, się urodziła, prawda? Ona żyje w jakiejś społeczności lokalnej, w jakimś kraju, ma te czynniki makro i mikrospołeczne, a do tego jeszcze cały glob na to nałóżmy i zmiany klimatyczne i tak dalej. To znaczy mamy tak bardzo dużo różnych elementów, które wpływają na te wybory zdrowotne, że no medycyna musi nam wskazywać pewne obiektywne, racjonalne wybory. No tylko problem jest taki, że na samym końcu to jednostka jednak wybiera. Wybiera ona sama lub wybiera zdeterminowana przez te czynniki społeczno-osobowościowe. Więc tak, no medycyna jest instytucją kontroli społecznej. Ona musi kontrolować nasze zachowania zdrowotne. Jest oczywiście narzędziem politycznym. To znaczy nie ukrywajmy nigdy tego, że medycyna jest elementem walki politycznej, zawsze była. Zawsze ona była też takim elementem dyscyplinującym i zawsze będzie, prawda? Jest to jakby taki nierozerwalny element tego całego systemu, w którym ona funkcjonuje. Ale zawsze po drugiej stronie jest ta konkretna jednostka, która reaguje na to. Ona może też negatywnie reagować na zbyt duży przymus, może się wycofywać, może się przestraszyć, może wreszcie nie zrozumieć wiedzy, która jest jej przekazywana, więc jakby no mamy tutaj cały wachlarz różnych zachowań, niesamowicie ciekawych przekonań zdrowotnych również, związanych z tym, czy ja jestem narażony, czy uważam, że dla mnie jest jakaś podatność istnieje na jakąś chorobę, czy na jakieś zachowanie.
I czy ja na przykład chcę pójść i coś z tym zrobić, prawda, jakoś to naprawić, całe takie systemy, mamy modele z tym związane. Jest to ciekawe, tylko na samym końcu faktycznie mamy do czynienia z systemem, który jest uporządkowany i mamy do czynienia z jednostką, która żyje w bardzo skomplikowanym systemie różnych relacji społecznych, politycznych i tak dalej. Więc jakby oczywiście jest kontrola, ale z drugiej strony jest ta reakcja, która może być zupełnie nieprzewidywalna. I ona jest nieprzewidywalna. Do pewnego stopnia jest oczywiście możliwa do przewidzenia, ale w dużej mierze nie wiemy, jak się pacjenci zachowają. Pan profesor podniósł, tak mi się wydawało przez chwilę. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, dlatego że wreszcie myślę, będzie bardzo polemicznie. O to chodzi, tak? Tak. Dobrze. Pan doktor powiedział o tym, że zdrowie zależy od pojedynczego zachowania, tak? Od osobnika. Ja tak zrozumiałem, to był początek tej odpowiedzi. Więc istnieje coś takiego jak zdrowie publiczne i zdrowie nasze jest związane z tym, jak się zachowuje społeczeństwo, jak jest edukowane, jak bogaty jest system ochrony zdrowia, to jest duży bardzo zbiór, tak? Jak funkcjonuje system opieki zdrowotnej, to jest mniejszy zbiór i jeszcze mniejszy zbiór pod tytułem służba zdrowia, bo tak naprawdę wszystko to są 3 zbiory dość istotnie ze sobą się zazębiające. Nasze zdrowie zależy od edukacji, nasze zdrowie zależy od tego, co wynieśliśmy z domu, od stołu rodzinnego, od naszych nawyków, od całej masy rzeczy. Więc nasze zdrowie tak naprawdę nie jest implikacją wyłącznie tego, że ja będę sam o siebie dbał, bo bardzo często błądzę, tak? Tylko jestem istotą społeczną, która powinna być w istotny sposób zaangażowana w to, żeby wszystko wokół mnie funkcjonowało na tyle dobrze, żeby ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. To jest też niezwykle istotna kategoria, o której musimy mówić. Najważniejszy stan emocji, z jakim się budzimy pewnie każdego dnia rano. Tak? Jak sobie nawet z tego nie uświadamiamy, to proszę pamiętać o tym, że jeżeli się budzimy szczęśliwi, to między innymi dlatego, że mamy poczucie zdrowia naszej rodziny, naszych bliskich, ale także systemu. Nie daj Boże, coś się stanie, tak? No to przyjedzie zespół albo dodzwonimy się pod numer 112. To jest niewyobrażalnie duży zbiór różnych elementów, które wpływają właśnie na to, o czym w tej chwili rozmawiamy. Nasze zdrowie nie zależy tylko od nas samych. W jakimś tylko procencie. Nawet od pogody deszczowej zależy. Nawet od deszczowej pogody, zdecydowanie. Ale to jakby... Tak? Wydaje mi się, panie profesorze, że nie udało się tej polemiki nam wzbudzić, bo właśnie tak uważam. Świetnie. Właśnie powiedziałem o tym, że jednostka, jakby jej zachowania są związane z tym całym systemem, który jest wokół niej. Absolutnie się z tym zgadzam. Oczywiście jest to rzecz zupełnie bazowa, jeżeli chodzi o zrozumienie wszelkich chorób i bez tej wiedzy, możemy teraz robić, oczywiście jest i wykształcenie jednostki, prawda, czy jest kwestia nawet miejsca zamieszkania, prawda, te różne czynniki, które wpływają na nasze zdrowie, czy na nasze zdrowotne wybory. O co mi chodzi tak naprawdę? Na samym końcu jednostka wybiera. Dlaczego ona wybrała jakiś sposób postępowania, zależy od tych wszystkich czynników, od tego, o czym pan profesor powiedział przed chwilą. Jakby zdrowie publiczne jest tu absolutnie rzeczą wyjściową, prawda, punktem wyjściowym. Ale na samym końcu to jest jej wybór. Oczywiście on może być zdeterminowany, tak? To znaczy ona może wybierać tylko tak, jak pozwala jej struktura, w której funkcjonuje. Struktura na poziomie społeczeństwa, też struktura na poziomie polityki i tak dalej. Dokładnie tak. To chciałbym w takim razie tutaj pełna zgoda. Do kolejnego takiego elementu, czy dzisiaj przypadkiem, bo pieniądze zostawimy na koniec, bo myślę, że one są ważnym czynnikiem, w którym też żyjemy, tak samo jakby pewnie strefa klimatyczna. Natomiast żyjemy w takiej kulturze, że dzisiaj trochę na przykład wypada mieć psychoanalityka. Albo z drugiej strony, kiedy zaczynamy chorować, ja mówię o pewnych warunkach społecznych, to nie to, że się z nimi zgadzam, bo ja absolutnie uważam, że najlepszą drogą jest przyjaciel, dobra relacja z mamą, z ojcem, z mężem, żoną. Natomiast jest to coraz bardziej popularne w ogóle rola psychoanalityka. I drugi element to z tej sfery psychicznej, a z tej sfery naszej fizjologii jest to problem, którego doświadczamy, że w największym stopniu medycyna, przesadzam w największym stopniu, w ogromnym stopniu,
leczy symptomy, czyli to, co właściwie nam, te objawy, których doświadczamy, a nie to, co jest jego przyczyną. Pan już trochę doktor tego dotknął. I czy tak nie jest, tego efektem też jest w ogóle pewnie ta psychoanaliza, że zamiast na przykład wejść w społeczeństwo i być w nim, potrzebujemy normalnie przyjaciela, kogoś, z kimś porozmawiamy, to wybieramy osobę, której płacimy pieniądze, żebyśmy mogli chociaż z tą osobą porozmawiać. Jak panowie patrzycie w ogóle na tą drogę medycyny, która często przechodzi do symptomów czy objawów, a nie do przyczyn? Jako element pandemii. Który z panów ma ochotę pierwszy? Proszę, panie profesorze. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że ja nie do końca rozumiem to pytanie, dlatego że psychoanaliza odbywa się w tej chwili bez psychoanalityka. Psychoanaliza odbywa się na zasadzie wyszukiwarki internetowej, doktora Google'a, prawda? Stron jakichś internetowych, gdzie są bardziej czy mniej spozycjonowane problemy, które się wyszukuje, oraz psychoanaliza to jest kwestia mediów społecznościowych, to jest to, co się dzieje na Facebooku, Twitterze, prawda, i innych różnych przedziwnych mediach, które udzielają informacji. Ludzie są tym zachwyceni, bo bardzo często dostają to, czego oczekują. I to jest cały problem. Dostają nie to, co jest prawdą, tylko to, czego oczekują. To są te wszystkie algorytmy, które udzielają odpowiedzi, prawda, i tak dalej, boty, no dziesiątki różnych rzeczy, z którymi w tej chwili normalnie zaczęliśmy funkcjonować. Wydaje nam się, że to jest naturalne. To jest jakiś dramatyczny problem w tej chwili dla nas, tak? Przestaliśmy mieć autorytety. Tak? To jest autorytetem w tej chwili. Kolega influencer, tak, jakiś, no, to jest w ogóle czyste szaleństwo w tej chwili, to co się dzieje i z moim zdaniem to jest największe ekstremalne zagrożenie zdrowia publicznego, to jest to, co się dzieje w tej chwili w internecie, co powoduje dramatyczne wybory zdrowotne, to są ci nieszczęśliwi influencerzy. Nie chcę nic więcej mówić, bo będę się tutaj nakręcał i może powiem zbyt dużo. Ale dają oni często rady zdrowotne. Oni głównie dają rady zdrowotne, oni mają licencję na mądrość, oni dzielą się swoim... Im więcej lajków, tym większe prawdopodobieństwo. No więc właśnie, tak jest i to jest niemały problem, dlatego że w tej chwili w medycynie myślę, że bardzo wielu pacjentów nie utrzymuje istotnej opieki zdrowotnej tylko dlatego, że pobłądziło i parę rzeczy zostało zbagatelizowanych, prawda? Rób to, rób tamto, cudowne leki, no plus cała masa szarlatanerii, bo nie mamy żadnej alternatywnej medycyny. Nie ma żadnej alternatywnej medycyny. Patrzę się na pana profesora Maksymowicza, który wiem, że akurat tutaj się ze mną na pewno zgodzi. Są tylko szarlatani. Gdyby medycyna była alternatywna, to prawo też by było alternatywne, czyli było to przestępstwo, prawda? No nie ma czegoś takiego, tak? A mamy całą masę ludzi, która daje nam pewne poczucie, że da nam pigułkę, takie panaceum, tak? Bo my nie... To jest bardzo ważna dygresja. Wszyscy lekarze, czy większość profesjonalistów medycznych daje jakieś wskazówki terapeutyczne, pisze receptę. Tak? Z reguły lekarstwo jest, no, często jest gorzkie, prawda? Często trzeba pamiętać, żeby to brać. Compliance, adherence, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Co dostajemy w zamian? W zamian dostajemy jakiś suplement diety, albo coś jeszcze innego, albo kompletne ogłupienie pod tym, nie rób tego, samo przejdzie, prawda, bagatelizowanie i tak dalej, i tak dalej. Coś jeszcze cennego. Nadzieję. No właśnie, to ta nadzieja... Może złudną, ale jednak oni dają bardzo mocno i podchodzą pod taki psychiczny sposób do człowieka, dając im ogromną szansę, że jednak się wyleczą. Oni dają szansę na to, że my osiągniemy sukces zdrowotny bez wysiłku. I to jest kluczowa kwestia. My nie znosimy wysiłków. My generalnie jako wszyscy ludzie na całym świecie jesteśmy dość leniwi. Tak? No po co brać przez 2 tygodnie antybiotyk, kiedy można wziąć jeden suplement diety, prawda? Coś tam jeszcze i coś tam jeszcze. Także tak to w tej chwili wygląda. Żerują na nas w sposób nieprawdopodobny. No, ja akurat się tym trochę zajmuję, bo muszę powiedzieć, że dość mocno wspieram w tej chwili Rzecznika Praw Obywatelskich, praw pacjentów, który prowadzi i myślę, że mam nadzieję, że wreszcie przez Sejm jakoś to przejdzie. Może uda się ją nawet na tyle zmodyfikować, żeby została w pełni zaakceptowana. To jest ustawa antyszarlatan. To pewnie Państwo o tym słyszeliście, tak? Ludzie nie odpowiadają za to, że radzą innym ludziom, co robić ze swoim zdrowiem. Tak? Ja jako lekarz mam kodeks etyki lekarskiej, wiem jak mam postępować. On jest dość jednoznacznie opisany, tak? Ja nie mogę pacjenta oszukiwać.
mam się opierać na mojej wiedzy opartej na dowodach naukowych, chociaż medycyna nie jest wyryta w kamieniu, to się umówmy, że bardzo często się te standardy postępowania zmieniają. Ludzie tego też nie do końca wiedzą, ale my jednak operując naszą wiedzą wiemy, że postępujemy zgodnie z tym, co zostało gdzieś sprawdzone, ktoś to zbadał, prawda? No mamy całą masę różnych innych przymiotnikowych medycyn, od medycyny translacyjnej, czyli od tego, co się zbadało szkiełkiem pod mikroskopem, czy mikroskopem do tego, co się wdrożyło. Oni nie mają żadnych oporów przed tym, żeby komuś coś radzić, tak? W związku z tym zarabiają ciężkie pieniądze, w związku z tym giną pacjenci, w związku jest sprawa Oskara D. słynnego, prawda, który doprowadził do śmierci pacjentów. To są rzeczy zupełnie dramatyczne, prawda? No poza tym zajmują też nasze pola, nasze lekarskie wtedy, kiedy my jesteśmy dość mocno bezradni, tak? Bo często wiemy, że nie dajemy szansy, ale dajemy szansę na to, żeby przejść na drugą stronę bez bólu, godnie, prawda? A oni dają coś zupełnie innego. Oni dają złudną, dramatyczną nadzieję, tak? Co się kończy bardzo często tym, że się odchodzi od takiej terapii, która potrafi tego pacjenta przenieść na drugą stronę bez cierpień. Panie doktorze, to się sprowadza trochę dla mnie do takiego pytania. Czy można być zdrowym w chorym społeczeństwie? Nie wiem. Jestem w miarę zdrowy, a ten mikrofon dalej nie działa. O, działa. Jestem w miarę zdrowy, społeczeństwo wydaje się, no właśnie, bo to jest jakby arbitralne bardzo, to znaczy zdrowe społeczeństwo, czy niezdrowe społeczeństwo, które jest zdrowe, prawda? Jakie są też te elementy, które stwierdzimy, że jest zdrowe? No wiadomo, że społeczeństwa skandynawskie są bardzo zdrowe, jeżeli chodzi o zdrowie jako takie. Społecznie, no to teraz zależy od punktu widzenia, jak na to spojrzymy, prawda? Polska, czy jest zdrowym społeczeństwem społecznie? No nie chciałbym na to odpowiadać, dobrze? Bo to zbyt byłoby arbitralne. Ale na pewno jesteśmy bardzo społeczeństwem zróżnicowanym, mimo tego... Może pan powiedzieć nie z punktu widzenia socjologa, tylko z punktu widzenia... A co jest punktem końcowym? Co jest punktem końcowym? Końcowym czego? Tego pytania pana. To już jakby chciałbym, żebyście panowie to zdefiniowali. Co dla was oznacza taki punkt końcowy? Chociaż nie do końca rozumiem, co pan profesor ma na myśli, mówiąc punkt końcowy. Znaczy, jakie by było zdrowe społeczeństwo? Tak. Bo moim zdaniem zdrowe to te, które powoduje, że ludzie są w nim rzeczywiście szczęśliwi i opieramy się na prawdzie. Ale tu już wejdziemy troszeczkę głębiej w filozofię. Tak. Natomiast starałem się pana do tego sprowokować. Jak najbardziej. Od Arystotelesa powinniśmy przejść przez pewnie wielu wspaniałych filozofów, którzy pokazują, czym jest ta prawda. Ale wiemy o pewnych elementach, które pozwalają nam cieszyć się normalnym życiem. Na przykład pan doktor już kilka z nich wymienił, że potrzebujemy relacji z drugą osobą, potrzebujemy bliskości, potrzebujemy też ciepła, opiekuńczości, ale z drugiej strony sami potrzebujemy też tej empatii, żeby wygadać się z powodu tych rzeczy. No to jest zdrowe społeczeństwo, gdzie wzajemnie z sobą kooperujemy i sobie pomagamy. W krajach skandynawskich no bardzo mocno to zanika. Przecież tam są już nawet te firmy, które chodzą po domach i obwąchują mieszkania, czy przypadkiem ktoś tam nie umarł, bo dzwonią ludzie, że nie mieli kontaktu pół roku na przykład ze swoimi rodzicami. No, ja nie mówię, że całe społeczeństwo jest chore, no ale jeżeli musi powstać taka placówka, tak samo jak w Wielkiej Brytanii powstało ministerstwo dotyczące samotności, no to widzimy, że gdzieś to społeczeństwo w sobie zaczyna umierać w tej tkance społecznej. W Polsce, w dużych miastach ten proces jest również mocno zauważalny. Na wsi czy w mniejszych miejscowościach, tam gdzie panowie też mówicie, no inaczej się po prostu żyje. Człowiek nie pędzi za tym światem. W związku z tym, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście wyrwać się z tego otaczającego nas społeczeństwa w taki sposób, żebyśmy potrafili nawet w tym chorym społeczeństwie stworzyć taką strukturę dla nas samych, która pozwoli nam być zdrowym. Czy teraz uzupełniłem właściwie? Tak. Dobrze. No dobrze, czyli idziemy w stronę wartości raczej w tej chwili, prawda? Oczywiście problem z wartościami jest taki, że to jest element takiego systemu kulturowego, który też jest częściowo płynny czy zmienny, prawda? Oczywiście
no to filozofia cała, czy wartości są absolutne, czy nie, to błagam, nie wchodźmy może aż tak głęboko. Bo tutaj to tylko jedno zdanie, bo wartości to jest słowo ekonomiczne, które zostało narzucone właściwie to od Kanta, ale chodzi o to, że kiedyś to były dobra. Tutaj nie mieliśmy do tego wątpliwości. Tak. Jakby mówiąc o wartościach, mówimy o dobrach, które powinny nam towarzyszyć. No, wartości są czymś metafizycznym jednak. To... Oczywiście, to jest jeszcze coś na innym poziomie, ale mówimy o tym, co jest pozytywne dla nas. Ja mam jakby podstawowy problem ze słowem, co jest normalność, norma, prawda? Uważam, że nie ma czegoś takiego jak norma w ogóle. To znaczy, jeżeli byśmy w stanie byli określić, co jest normalne, to najpewniej byśmy doszli do takiego momentu, w którym zdyskryminujemy bardzo dużo innych osób, które według nas nie są normalne. Więc jakby zacznijmy od takiego punktu wyjściowego, że medycyna nie może określić, znaczy oczywiście określa normy, prawda? Ale to nie są normy w sensie wartości, tylko normy w sensie, no nie wiem, poziomu na przykład jakiegoś tam wskaźnika, czy poziomu cukru na przykład we krwi. Ale to nie jest norma, która wskazuje nam z kolei, czy ta osoba jest wartościowa i należy jej pomóc, czy nie. Bo każdej trzeba będzie pomóc, prawda? Dlaczego gdzieś tam do tego dążę? Żebyśmy nie zgubili tego słowa, bo mamy też problem taki związany na przykład z niepełnosprawnością. Czy osoba z niepełnosprawnością jest osobą normalną, czy nie? I teraz jak bardzo jesteśmy w stanie uznać wartość takiej osoby w społeczeństwie? To znaczy absolutnie ona jest normalna. Tak? W społeczeństwie, które będzie wartościowe, ona jest normalna. Z punktu widzenia medycyny jest jakieś tam zaburzenie tylko i wyłącznie, prawda? W ogóle jest ten model społeczny niepełnosprawności, który mówi nam, że to społeczeństwo musi dostosować się do niepełnosprawności, skoro po pierwsze każdy z nas może być w jakimś momencie osobą z niepełnosprawnością, a po drugie to społeczeństwo wytwarza niepełnosprawności, przynajmniej część, na przykład przez wypadki. Więc boję się uznania, że coś jest normalne, czy coś nie jest normalne, bo dochodzimy wtedy do takiego bardzo trudnego momentu, w którym uznajemy część osób za wychodzący poza tę normę. No tutaj oczywiście mamy na myśli człowieka, człowieczeństwo, bo tutaj wchodzenie w takie elementy to rzeczywiście mogłoby spowodować, że do 2:00 w nocy byśmy dopiero zaczęli rozmawiać na temat właściwy, ale mówimy o człowieczeństwie oczywiście. Rozumiem. Mówimy o tych normalnych, społeczeństwie zdrowym pod kątem kooperacji, współpracy z sobą i spełnieniu tych podstawowych naszych elementów, które pozwalają nam na bycie szczęśliwym człowiekiem. Rozumiem, tylko ja mam ten problem. Czy to, że dzisiaj tutaj w korkach dojechaliśmy ledwo żyjąc, prawda, oddychając smogiem jest normalne i korzystne, prawda? Czy nie lepiej by nam było, gdybyśmy zatrzymali się na jakimś etapie rozwoju i teraz pytanie, czym jest rozwój i czy jest jakiś wektor rozwoju i końcowy punkt? Myślę, że nie. To jest bardzo zróżnicowana kwestia. Pewnie nam znacznie lepiej by się żyło w takim otoczeniu z bananami, z hamakami. Nic byśmy nie musieli robić właściwie i to byłoby pewnie bardziej wartościowe dla nas jako ludzi. Nie wiem, może tak, może nie. Znaczy ucieknijmy może od tego takiego europocentrycznego spojrzenia, prawda, że jest gdzieś tam taki moment końcowy, gdzie społeczeństwo będzie zdrowe, normalne. Być może my nigdy nie dojdziemy do punktu, który mamy wyobrażony jako pewne zdrowe czy normalne społeczeństwo. Być może społeczeństwo nie ma takiego momentu w rozwoju, nie wiem. Nie chcę za bardzo wchodzić w aż tak wartość, ale rozumiem, o co panu chodzi. Chodzi panu o relację, o to, co konstruuje społeczeństwo jako takie. Zejdę do płytkiego poziomu. Są niektóre rybki, które muszą żyć w stadzie, żeby mogły funkcjonować. Jasne. Jakby wyłożymy jedną rybkę do akwarium, to ona zginie z samotności. Tak. I tu chciałbym prowadzić to do takiego parteru, mówiąc o normalnej tkance społecznej, czyli taka, która jest kooperacja między nami. Myślę, że można być zdrowym w takim społeczeństwie. Nawet wśród chorych rybek można być zdrową rybką. Ale oczywiście problem jest taki, że ta zdrowa rybka długo zdrowa nie będzie, jeżeli te inne rybki będą powodować, że ta woda będzie brudna, bo w jakimś momencie się zabrudzi. Jakby to jest problem oczywiście chorób zakaźnych, ale też niezakaźnych, bo są pewne trendy związane ze zdrowiem. Tutaj pan profesor świetnie powiedział o tych szarlatanach, coś niesamowicie ciekawego. Chyba mamy w tej chwili 70 000 osób zarejestrowanych jako uzdrowiciele, bo jest taki zawód uzdrowiciela, tak, prawda? 70 000, strasznie dużo. Więc jakby to znowu jest pytanie, prawda? Być może dla osób, które korzystają z usług uzdrowicieli, jest to pewna normalność znowu. I znowu wchodzimy w jakiś punkt odniesienia. Ale ja myślę, że tak. Ale z tego, co pan profesor powiedział, to trzeba to nazwać wprost, że to jest oszustwo. Ja to jednoznacznie nazywam oszustwem. Czyli, tak. panie profesorze... Mam nadzieję, że to będzie penalizowane. No to w takim razie tutaj musimy wprost powiedzieć, oszustwo nie jest czymś normalnym. Nie powinniśmy jakby pochwalać tego albo nawet uznawać za normę. Mogę tutaj? Relatywizujemy to nieprawdopodobnie. To znaczy to słowo jest tak szerokie, że często relatywizujemy to. Panie doktorze? Tak, bo oczywiście do jednej rzeczy tutaj warto sobie wrócić.
To znaczy szarlataneria czy coś takiego, ona jest normalnym zachowaniem społecznym. Ona oczywiście jest niepożądana. Zgadzam się, jeżeli chodzi o konsekwencje wszelkie prawne, bo to jest bardzo niebezpieczne. Ale jakby jako socjolog na pewne fakty społeczne patrzę na to, że coś się pojawiło, to znaczy, że jest pewną normą. Ona może być oczywiście normą, której byśmy nie chcieli, bo ona szkodzi bardzo zdrowiu, akurat w tym przypadku absolutnie, w 100% się zgadzam. Ale na przykład są analizy związane z ludobójstwem. Okropnym faktem społecznym, który po prostu zachodzi w pewnych konkretnych konfiguracjach historycznych, w pewnych konkretnych konfiguracjach społecznych. Ludzie zabijają innych ludzi. I dlatego powołuje się różne agencje, które monitorują takie niebezpieczne miejsca na świecie, w których może dojść do masakry, do ludobójstwa, prawda? Nawet najbardziej niebezpieczne, nawet najbardziej niepożądane zjawiska należą do pewnej normy zachowań społecznych. I myślę, że jeżeli zrozumiemy na przykład, dlaczego ktoś woli oddać swoje dziecko 3-dniowe do szarlatana i po tygodniu głodówki wkłada je do grobu, prawda? Dlaczego on to zrobił? Czy to przypadkiem w jakimś tam jego sposobie myślenia nie było pewną normą? Jeżeli tą normę zrozumiemy, to być może uda nam się lepiej zaadresować też potrzeby tej osoby. To, co pan profesor na początku powiedział, że właściwie medycyna jest personalizowana, powinna być, prawda, dopasowana do każdej osoby. Na pewno są ludzie w Polsce, i wiemy, że jest bardzo dużo, nawet potrafimy je geograficznie gdzieś tam oznaczyć, które mają bardzo, delikatnie mówiąc, duży deficyt zaufania do medycyny jako takiej, prawda? I być może to są osoby, do których trzeba odpowiednio zaadresować te problemy. Strasznie uciekliśmy od pana pytania, ale wie pan, że specjalnie. Znaczy przynajmniej ja, bo ja nie wiem, jak na nie odpowiedzieć, więc zaczynam tutaj konfabulować troszeczkę, ale myślę, że doszedłem już do tego problemu z szarlatanami, do którego bardzo chciałem się odnieść. Że jakby stwierdzenie, że szarlataneria jest zła i zamknięcie tutaj dyskusji nie spowoduje, że ludzie przestaną z tego korzystać. Raczej zrozumienie, dlaczego oni to robią, uznanie, że jest to pewien spak społeczny i próba naprawy tego gdzieś tam od podstaw będzie tutaj bardziej wartościowa. Fascynująca historia to jest to, co się przez ładnych parę lat działo w województwie podkarpackim. Jest wielka hala, gdzie odbywały się spotkania, zjazdy, konwektykle, kilkanaście tysięcy osób, które się nazywały "Czego ci lekarz nie powie?". Czego ci lekarz nie powie, tak? I było to zbiorowisko różnych osobników, którzy pokazywali, każdy z nich jakiś panaceum pokazywał, na wszystko, tak? Łącznie z tym, że były też targi, gdzie można było kupić działo organowe. Ktoś z państwa wie, co to jest działo organowe? No właśnie. Tak, można było... O ile dobrze wiem, to uczeni Freuda, Boże, jak on się nazywa, go je stworzył? Organ. Nie Adler, tylko ten... Nie. Działo organowe to jest działo, które przeciwdziała chemtrailsowi, czyli temu, co się spuszcza na nas z samolotu w momencie, kiedy tworzą się smugi kondensacyjne. Tak. I można to kupić na tych targach. To jest jakiś tam kopczyk, który się trzyma w ogródku, kilka tysięcy złotych albo kilkaset to kosztuje. Można zobaczyć w internecie, kupić działo organowe, tak? W Polsce jest 17 tysięcy osób, bo myśmy to badali, które są głęboko przekonane, że Ziemia jest płaska. I oni tam są, ale wracając do tej harmonii, bo tak to się nazywa harmonia, czego ci lekarz nie powie, to jest coś nieprawdopodobnego, bo tam są ludzie, którzy później przekazują to innym ludziom i nagle tworzą się takie enklawy. To stworzył Wilhelm Reich, to dobrze powiedziałem, to jest właśnie jego pokłosie, tego jego całej konstrukcji, którą on stworzył, za którą potem był wyklęty przez medycynę, ale tak, ma pan... On był potem w ogóle uznany jako człowiek, który całkowicie jakby miał proces w Stanach Zjednoczonych dotyczący właśnie tego urządzenia, które spowodowało śmierć mnóstwa osób. To tylko przepraszam, tak. Woli wyjaśnienia. Jasne. No w każdym razie to się bardzo łatwo sprzedaje, bo my jesteśmy społeczeństwem, wszyscy ludzie tak naprawdę, idą na łatwiznę, tak? My, lekarze, my, profesjonaliści medyczni, my, dietetycy, my, specjaliści zdrowia publicznego, czegoś oczekujemy wysiłku, tak? Medycyna, żeby odnieść sukces, wymaga wysiłku. Czasami niestety też cierpienia, prawda? A oni dają nam coś zupełnie innego. Szarlatani dają nam poczucie, że wszystko zdobędziemy bez wysiłku. Oczywiście to jest monetyzowane, bo jeden z największych szarlatanów polskich, Jerzy Z., mam z nim proces, więc nie mogę powiedzieć, oczywiście możecie państwo domyślać, on to monetyzuje w taki sposób, że jego roczne przychody to jest 23 miliony złotych, tam kilka lat temu to było, czyli
No coś nieprawdopodobnego, prawda? On by... Nie wymawiam tego nazwiska. Nie. Po angielsku nazywa się Finch. Anglistym inżynierem, tak? Tak. A to jak doszliśmy do tego, to tylko zrobię taką małą dygresję i chciałbym, żebyśmy wrócili do tematu książki. Słyszeliście panowie o tym Kaszpirowskim, który miał przyjechać teraz do Polski, co była ostatnią, to chyba sprzed tygodnia sprawa, bardzo świeża, która chyba pod Warszawą gdzieś miał wystąpić i zablokowano mu ten występ, tam jakiś film chyba... Ja mam wrażenie, że on nawet na jednym z uniwersytetów miał wystąpić, tak mi się przynajmniej wydaje, tak, nie żartuję. Chyba w Polsce to właśnie. W Polsce zdecydowanie, tak. Wydaje, nie pamiętam gdzie. No ale to jest właśnie też jeden z takich elementów, który jakby pod tą, no właśnie, czy to nie jest też w pewnym sensie, panie doktorze, epidemia pewnej głupoty, w którą my zaczynamy wierzyć, całkowicie odchodząc, bo niestety większość z nas pewnie doświadczyła takiego elementu, że przyszliśmy do lekarza i na bazie tej relacji z lekarzem przestaliśmy wierzyć w medycynę, bo lekarz, nie wiem, może był, nie wnikam jakiego powodu to mogło nastąpić, ale mamy takie doświadczenie z lekarzami, które lekarz mógł się też pomylić i przez to zaczynamy wierzyć w coś zupełnie alternatywnego. Że to jest nie epidemia, nie wiem, czy użyję mocnego słowa, ale moim zdaniem po prostu głupoty. No tak, tylko nauka nie używa słowa głupota. Tutaj bardzo chciałbym mocno podkreślić. Raczej mówimy o sposobie zachowania, może powiemy o braku racjonalnego osądu czy braku edukacji, bo to dosyć mocno upraszczamy, a są pewne bardzo wyraźne wskaźniki osób, które korzystają z tego typu rozwiązań i da się je określić socjologicznie, gdzie one są, jaki one mają rodzaj wykształcenia na przykład, jakie mają relacje społeczne, nawet geograficznie, tak jak mówiłem, potrafimy, bardzo ciekawe badania są, które pokazują, gdzie geograficznie umieszczeni są odbiorcy informacji antyszczepionkowych, ale też gdzie są na przykład nadawcy, liderzy antyszczepionkowi. Oni są w zupełnie innym miejscu w Polsce. Jedni są bardziej gdzieś tam Wielkopolska, ci nadawcy, odbiorcy bardziej na tej ścianie wschodniej. Potrafimy to zrobić. I to jest bardzo ciekawe. Dosyć... Potrafimy niezwykle precyzyjnie badać internet, bo wszędzie tam się to dzieje. Mamy narzędzia badawcze, nawet proste googlowskie narzędzia, które pokazują na przykład, to jest bardzo ciekawa kwestia, kilka lat temu 12 000 botów w jednym z miast w Rosji operowało, żebyśmy się przestali szczepić. Myśmy to dokładnie namierzali. Ja współpracuję z Akademią Koźmińskiego i tam są analitycy, którzy fantastycznie potrafią te problemy badać. To widać, skąd się to wszystko bierze. To jest element wojny hybrydowej. My mamy być ogłupieni. Po co na nas rzucać bomby, kiedy dokonamy takich wyborów zdrowotnych, które doprowadzą do depopulacji. I tu proszę nie uznawać mnie za jakiegoś oszołoma, prawda, i spiskowca. Po co? Będziemy dokonywać takich wyborów, które doprowadzą do tego, że za chwileczkę nas tutaj nie będzie. I to jest wielki problem. To jest element wojny hybrydowej. Dezinformacja, misinformacja. Misinformacja jest równie groźna. Jest równie groźna. Zresztą oczywiście państwo rozróżniacie te dwa terminy. Ale to się rozszerza szybciej niż choroba zakaźna. COVID się rozszerza drogą kropelkowo-powietrzną, a to tylko drogą powietrzną, czyli jak się wejdzie do autobusu, powie się coś głupiego, to wszyscy wysiądą na 2 przystankach i będą myśleli dokładnie to samo. Tak jak z Odrą, tak? Jeden pacjent z Odrą zakazi cały autobus, po 3 przystankach wszyscy będą chorowali, ale nie są zaszczepieni. A przecież szczepienia są w ogóle wymysłem szatana, prawda? I to w ogóle nie działa i nie było COVID-u i była pandemia, prawda? I nikt nie umarł z tego powodu i jest jeden wielki spisek, tak? To może pan wysłuchać tego. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś te konwektykle odbywały się w wielkim mieście, który ma bardzo duży potencjał naukowy, to były Gliwice. Wielka hala, zresztą zbudowana ze środków unijnych. Kilkanaście tysięcy osób się tam gromadziło i ja w którymś momencie, będąc krajowym konsultantem w dziedzinie zdrowia publicznego, zwróciłem się do władz miasta, żeby to po prostu zablokować, że jest to szaleństwo, które się odbywa w takim mieście. Okazało się, że to jest niemożliwe. Był operator, zarabiali na tym pieniądze. W rezultacie teraz okazało się, że już to jest tam niemożliwe, ale to przenieśli się do innego miejsca w Polsce. Zresztą jest to niezły rozsadnik w tej chwili szaleństwa. To, co się tam dzieje, rozprzestrzenia się szybciej niż drogą powietrzną. Droga internetowa, taka trochę droga szeptana, te wszystkie media społecznościowe, to jest coś niewyobrażalnego, co się w tej chwili dzieje. My się spotykamy z taką ilością absurdów, które dotykają naszych pacjentów. Ruchy antystatynowe, ruchy antyszczepionkowe, to jest postponowanie czystej wiedzy, tak? To jest to, z czym się
ludzie, którzy mają dramatyczne problemy związane chociażby, nie wiem, z nowotworami mózgu, prawda, zamiast trafić do odpowiednich miejsc, są przeciągani przez nich, uważając, że to jest jeden z tych gości, o których mówiliśmy, mówi, że nie ma żadnego glejaka. To glejaka to on leczy w 15 minut. To panu profesorowi mogę to kiedyś pokazać, to co on kiedyś wyczynił na swojej stronie. Albo to jest taki gościu, który kilkanaście tysięcy ludzi, ja byłem świadkiem debaty w internecie, kiedy kilka lat temu powiedział, że jak ktoś ma objawy wieńcowe, to trzeba sobie wziąć widelec i pomasować górną wargę. Ja nie żartuję. I nagle się okazało... To pomagało, tak? To miało pomagać. Po co wzywać numer 112? Po co mamy zespoły ratownictwa medycznego i koronarografię i później leczenie ostrego zawału, kiedy można pomasować sobie górną wargę, tak? Ja nie żartuję. Tysiące ludzi w to uwierzyło. I podejrzewam, że dalej są głęboko przekonani, że to, że myśmy to zablokowali jakoś, jest związane z tym, że nie szanujemy prawdziwej wiedzy, bo my jesteśmy nieukami. Ja jestem nieukiem. To w takim razie chciałbym się zapytać, ponieważ no jednak, i tutaj dojdę do tych pieniędzy, to się nie bierze z próżni, ale bierze się z powodu ogromnych działań koncernów farmaceutycznych, które... Tutaj akurat nie chcę rzucać żadnych haseł. Czy mają lekarstwo na raka, czy nie, no to tego my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to ukrywają, ale wiemy o tym, że dla nich to jest ogromny pieniądz, jeżeli działają na zasadzie symptomów, no bo liczy się to, żeby jak najwięcej miały te firmy zysku. Takich elementów można by wymieniać dużo, w jaki sposób te koncerny działają. Dają one same pożywkę też dla takich osób, bo sam się spotkałem z wieloma elementami, chociażby na przykład jak wlewy z witaminy C. Czy one leczą raka? No nie leczą. Ale na przykład w Niemczech podczas chemioterapii daje się je, bo one mogą powodować, że są mniejsze skutki uboczne. Na przykład w Japonii daje się te grzyby reishi. Czy one leczą raka? No nie leczą, ale powodują pewne jakieś elementy, które są pomocne. A potem przychodzi, zresztą wiem o tym, bo moja mama zmarła na raka i ktoś przychodzi. Wystarczy, że weźmiesz wlewy z witaminy C, grzyby reishi i koniec, będziesz zdrowa. W związku z tym czasami jest w tym jakaś taka ziarno prawdy, które mogą zminimalizować. To nie jest tak, że minimalizują do 0% skutki uboczne, ale o te 3-5%, jak się weźmie jakieś dwa elementy, mogą wspomóc. I niestety my tego na przykład nie mamy w niektórych elementów w Polsce, albo nawet ciężko nam je spotkać. Więc chciałbym tu połączyć. Czy przypadkiem te koncerny dzisiaj same nie są takim motorem, który niestety blokuje pewne działania, i pozwala rozwijać się takim szarlatanariom, o których mówił pan profesor. Panie doktorze. Dobrze, znaczy ja bym chciał cofnąć się jeszcze do poprzedniego pytania troszeczkę, bo tutaj pan zadał ważną rzecz i chciałbym, żeby gdzieś tam to też zrozumieć. W zdrowiu publicznym mówi się o czymś takim jak przyczyna przyczyn, prawda? To znaczy, jaka jest przyczyna, nie wiem, choroby wieńcowej. No to jak medycznie możemy to opisać bardzo precyzyjnie. Ale dlaczego ktoś daną chorobę rozwinął? I teraz, jaka jest ta właściwa przyczyna dojścia do momentu, w którym mogłem rozwinąć daną chorobę? To jest ta przyczyna przyczyn. I to jest to odpowiedź na pytanie o pana, to pytanie o brak tej, powiedzmy, racjonalności. Tak? Pozwoli pan, że tak to nazwę, bo nie chcę używać tego słowa wykluczającego. Faktycznie ludzie są dalecy od racjonalności. To wrócę do tego. Do takiej racjonalności oczywiście definiowanej przez medycynę. Do tych zachowań, które by wydawały nam się zgodne z tym, co my wiemy. Wiemy, że pomaga. Ludzie szukają pewnych prostych rozwiązań. Tutaj pan profesor świetnie to podkreślił. To jest to lenistwo. Lenistwo też wynika z tego, że my po prostu mamy tej glukozy ograniczoną ilość, prawda, i chcemy zminimalizować jej zużycie, prawda, więc jakby staramy się, żeby ten mózg pracował tylko nad tym, co jest dla niego istotne. Więc jakby tutaj chciałem to zaznaczyć, tak? Nie ma głupoty. Są zachowania zdrowotne, antyzdrowotne pewnie różne, częściej nawet, które doprowadzają do jakiegoś problemu, ale ich przyczyna leży gdzieś bardzo głęboko. I to, co tutaj mocno wybrzmiewa w mojej książce, to jest to przyczyna przede wszystkim związana z relacjami społecznymi, ze społeczeństwem, prawda? To jest jakby podstawa tego wszystkiego. Gdzieś tam oczywiście pojawia się ta cywilizacja, która też stworzyła nas takich i to społeczeństwo, do którego to pan tutaj nas zachęcał, żeby tutaj ten temat podjąć. Tak, to społeczeństwo też jest efektem tych przemian cywilizacyjnych, historycznych, społecznych i tak dalej. A teraz przeskakujemy do tego, no bo przyczyna. Dlaczego ktoś na przykład bierze sobie wilka korę i leczy sobie w ten sposób rzekomo raka?
Ciekawe jest pytanie, dlaczego. Oczywiście istnieje coś takiego jak medycyna komplementarna, tak? Czyli jak pójdziemy do lekarza z przeziębieniem, z jakąś chorobą wirusową, no to raczej nie powie nam, proszę teraz położyć się, brać jakieś leki specjalne, tylko powie, proszę wrócić do domku, napisz się ciepłej herbaty. No okej, ciepła herbata nie jest chyba, nie ma chyba badań, że evidence-based medicine, że ona leczy przeziębienie, ale jakby jest... Albo rosołek, prawda? Ale jest... Z rosołkiem jest nieco inaczej. Może tam, no właśnie, dlatego, ale jakaś herbata, tak? Dobra, jest cytryna, tak? Chociaż wiemy, że troszeczkę za dużo myślimy, że ta witamina C pomaga, prawda? To jest pewna manipulacja. I okej, znaczy lekarz może nam zalecić pewne komplementarne działania. Kiedy się pojawia problem? Jeżeli pacjent, który chce się wyleczyć z czegoś, czego nie wyleczymy za pomocą rosołku czy herbatki, zaczyna podejmować działania ryzykowne dla niego. Tak jak pacjenci chorzy na raka gdzieś usłyszą, że trzeba sobie cieciorkę wcierać w ranę, bo ta cieciorka wysysa choroby, więc sobie nacinają na przykład nogę, wcierają, czekają aż się zrobi stan zapalny i jak boli, to wtedy pomaga, prawda? No bo to znaczy, że to ciało się leczy, ono wyrzuca tego grzyba z siebie, prawda? Bo to kolejna teoria, nowotwory to jest grzyb. No nie, znaczy nie ma na to żadnych dowodów. To jest medycyna, ja to nazywam medycyną alternatywną, bo to jest alternatywne myślenie do tego, które jest zgodne z pewnym zdrowym rozsądkiem, czyli ja wiem, co mi pomoże. Ja wiem, że jak skończy mi się paliwo w samochodzie, to ja nie wleję tam teraz, nie wiem, soku z bzu, bo ktoś mi tak powiedział, że to będzie skuteczne, bo ten samochód dalej nie pojedzie i już. Więc ja muszę opierać się na pewnej takiej podstawowej wiedzy. I teraz trzeci stopień. Pamiętam o tych koncernach. Na czym bazuje sprzedaż czegokolwiek? Na emocjach. Ja nie sprzedaję przecież produktu, ja sprzedaję emocje. Tak? Ja nie chcę, żeby ludzie kupowali... Albo wytworzeniu zapotrzebowania. No tak, prawda, wytworzeniu zapotrzebowania. I każdy, kto wytwarza jakiś produkt, będzie chciał wytworzyć zapotrzebowanie, wykorzystać do tego emocje i kupujemy emocjami, prawda? Świetnie Państwo pewnie wiedzą, że Polacy kochają suplementy diety wszelakie. Jesteśmy w czołówce, czasem zamieniamy się miejscem z Koreą Południową, ale przeliczając na człowieka w Polsce, na to ile my zarabiamy, ile my wydajemy, to wydajemy najwięcej na świecie. No dobrze, ale suplement diety, no to też jest jakaś medycyna, powiedzmy. Oczywiście on nie musi zupełnie pomagać, bo to jest suplement, a nie lek, więc on nie musi być przetestowany. No nie może szkodzić, prawda? Bo główny inspektor sanitarny musi pilnować, żeby suplement, tak, musi, prawda? Żeby nie ma szansy na pilnowanie, dlatego... Ale powinien, tak, no to ma zapisane gdzieś tam, prawda? Więc no nie może to szkodzić, ale nie musi pomagać, prawda? No to przecież to jest piękny rynek, no. Powiem ludziom, że, nie wiem, patrzę tak tutaj po państwie, że w cieniu jak siedzicie, to takie wasze włosy mniej wyrają się wyraziste, prawda? I to jest taka choroba związana z małym odbiciem w cieniu włosów, niskocieniowatością włosów. Ale można to bardzo łatwo wyleczyć, wystarczy podać i teraz wymyślamy co i kupicie to pewnie. Ja już panu uwierzyłem. Tak? Ale pana się akurat świecą, ale pan jest w świetle, więc dosyć prosto wytworzyć. Ten mechanizm nazywamy metykalizacją. Szkoda, bo już myślałem, że się załapie na ten lek, no. Ludzie mają problemy pewne, które chcą rozwiązać za pomocą medycyny. Nie ma w tym nic złego. To, że alkoholizm, choroba alkoholowa stała się chorobą, jest pewnym jakby osiągnięciem społecznym. To znaczy pozwoliliśmy ludziom się leczyć. Dlaczego ktoś jest alkoholikiem? Naprawdę dlatego, że lubi sobie wypić? Bardzo często to jest konsekwencja choroby, jakichś traumatycznych doświadczeń, nie wiem, sposobu pracy czy otoczenia, którym się otacza, prawda? I teraz, jeżeli ktoś ma chorobę alkoholową, to ja się zgadzam na to, żeby zawiesił na chwilę swoje role społeczne, pod warunkiem, że on pójdzie się leczyć, wróci do tego społeczeństwa jako osoba, która starała się pokonać ten problem. To jest medykalizacja pozytywna, tak? Że staramy się rozwiązać problemy, które pojawiają się w społeczeństwie, zmedykalizować je, czyli nazwać je chorobą i szukamy na nie leku. To jest fantastyczne. Oczywiście jest drugi stopień, to jest wykorzystywanie wiedzy na temat leków off-label, tak? Świetny przykład Viagra. Czym była Viagra pierwotnie? Przeciętnie działającym lekiem na nadciśnienie, prawda? Płucne. Ale średnio działało. Znaczy w badaniach klinicznych tak nie specjalnie dało się... To był objaw uboczny po prostu. To był objaw uboczny, ale na tyle warty zmonetyzowania, że stworzono... Oczywiście to nie jest tak, że ludzie nie mają problemów, mężczyźni nie mają problemu z erekcją, ale czy mają aż na taką skalę, żeby masowo sprzedawać ten lek? I czy na pewno każdy mężczyzna, który kupuje Viagrę, kupuje ją tylko i dlatego, że ma faktycznie medyczne zaburzenia związane z erekcją? Pewnie nie. Pewnie bierze je też, żeby się wspomóc, poczuć się troszeczkę bardziej wartościowy. I tu już dochodzimy do wartościowy. tego pytania filozoficznego, czy to jest lek w takiej sytuacji? No formalnie to jest lek, tak? No tak, ale czy on ma leczyć rzeczywiście? Ale pytanie, co on leczy? Być może on leczy niską samoocenę, prawda?
Też tak może być, prawda? No tu pan profesor... W pełni zgoda, nie chcę trywializować tego tematu, ale to się bierze między innymi z tego, że się ogląda różne filmy i człowiek ma poczucie, że to powinno trwać tak długo, jak widzi to na filmie, a nie ma pomysłu na to, że to trwało 4 godziny nakręcanie tego filmu, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także no jesteśmy epatowani ciągle tego typu historiami, coś musimy, do czegoś musimy dążyć. No. Te suple to jest fascynująca historia, bo w polskiej diecie tak naprawdę trzeba suplementować, tylko trzeba się suplementować, to polecam jednak, witamina D3 w tej chwili jest konieczna. Jest algorytm postępowania. Łaskawie proszę nie kupować suplementu diety, tylko pójść do apteki i kupić lek, ponieważ to, co jest w suplemencie diety, diabli wiedzą, tam jest jednostek, to w ogóle jest jedno wielkie, już nie powiem, to się nagrywa, za chwileczkę znowu jakiś proces będę miał, że postponuję przemysł suplementów diety wielomiliardowy, tak? To, co jest potrzebne, to my sobie z tym radzimy, suplementujemy jod, prawda, mamy solę jodowaną i tam. To wiemy, że to jest potrzebne, ale w polskiej diecie niczego nie brakuje. Wystarczy pójść na targ, kupić sobie to, co jest 100 miles, prawda, bo to zalecam, żeby kupować warzywa, szczególnie warzywa i owoce z Polski i mamy wszystko, niczego nam nie brakuje. No. O ile nie wejdziemy w jakiś, że jakbym inny kanon postępowania związany z indoktrynacją, bo już się boję o tym mówić, bo domyślacie się Państwo, że wszystko trzeba robić z umiarem. No, można ograniczać mięso, ale chyba nie do końca warto być, szczególnie jak się ma rodzinę, być stricte weganinem. Ale można wybierać? Można wybierać, niewątpliwie. I wtedy rzeczywiście trzeba suplementować. No dobre mięso, akurat rozumiem, że nawiązuje Pan do podcastu, który w tej chwili 600 000 ludzi już obejrzało. Pani profesor Cichosz z panem Bogdanem Rymanowskim. Mam swoje zdanie na ten temat, ale to byśmy mogli do rana opowiadać. Widzę skrajne opinie na ten temat, więc rzeczywiście... No, to znaczy, że gdzieś jest pośrodku. Jak są skrajne opinie, to warto wyciągnąć wnioski, że gdzieś jest prawda połączona z fałszem albo z półprawdą. To jest piorunującą mieszanką. Tak jest w tym przypadku. Chciałbym się zapytać, czy panowie, jak patrzycie, czy Polacy dzisiaj bardziej potrzebują w takim razie lekarzy, czy może nauczycieli zdrowego życia? Panie doktorze. Tak. Znaczy jednego i drugiego, no bo potrzebują anestezjologa, z którym nigdy w życiu nie będą rozmawiać, kiedy są operowani, prawda, więc znaczy może tam zamienią słowa, ale raczej nie. Potrzebują ratownika medycznego, który przywiezie ich do szpitala nieprzytomnych i nie będą mieli z nim kontaktu, więc potrzebują oczywiście tej osoby, ale absolutnie potrzebują nauczyciela. Znaczy tutaj ja absolutnie się z tym zgadzam. To znaczy, jeżeli medycyna nie będzie bardziej jednak sfokusowana na faktycznych potrzebach pacjentów i nie będzie bardziej słuchać pacjenta, no to jest ta na przykład wartość komunikacji medycznej, nauczania komunikacji medycznej, to co my staramy się w tej chwili wdrażać w Polsce krok po kroku, ale na przykład na naszym uniwersytecie już dosyć długo to działa, to jest właśnie wartość wywiadu, wartość zrozumienia różnic na przykład kulturowych czy różnic społecznych, które wpływają na to, jak ten w ogóle wywiad przebiega. Bo my wiemy już od wielu lat, że sama kultura, w której pacjent funkcjonuje, wpływa na przykład na percepcję symptomów, jakie pacjent postrzega. W efekcie to wpłynie na to wszystko, co on przekaże lekarzowi i lekarz nas zdiagnozuje na podstawie tego, co mu powiedzieliśmy. Więc jeżeli ja, jako osoba, która zbiera wywiad z pacjentem, nie wezmę pod uwagę tych różnic kulturowych chociażby związanych z pacjentem, czyli też demograficznych na przykład kwestii, to popełnię gdzieś błąd. I te błędy będą narastać w całym systemie medycznym w tych takich malutkich, drobnych punktach. No ale lekarz musi być nawigatorem, to znaczy jeżeli mamy do czynienia z chorobami przewlekłymi szczególnie, a przecież starość to jest wielochorobowość. Tak? To jest po prostu jedna wielka choroba przewlekła, chociaż tego tak nie nazywałem, bo to jest wiele różnych chorób. No to tutaj bez wywiadu na przykład motywacyjnego, bez poprowadzenia pacjenta. Ja pamiętam świetny moment, taki grant robiliśmy ze szpitalem w Głuchołazach na temat POHP, pacjentów z POHP i rehabilitowaliśmy ich za pomocą takiej aplikacji medycznej, żeby tam pomóc tym pacjentom wykluczonym, żeby dotrzeć do nich jakoś, prawda? Chodziło o pacjentów, którzy mieszkają gdzieś w mniejszych miejscowościach, którzy nie mogą dojechać do szpitala, żeby dać im aplikację, urządzenie telemedyczne, żeby mogli jakoś się rehabilitować z POHP. Byłem w tym szpitalu w Głuchołazach i był taki gość, ćwiczył sobie na tych urządzeniach, strasznie drogie, pokazali nam wszystko, jakieś VR-y i tak dalej. Podchodzę do pana, pytam się, co to nam o tym uważa. No czuję zapach papierosów.
No ale to nie takiego jednego, tylko takich palonych przez wiele lat, tak? Bardzo intensywny. Pan mówi, niech pan chwilę poczeka, zaraz skończę. Skończył faktycznie używać tego trenażera za 1 000 000 złotych i powiedział, no, chodźmy na zewnątrz. Co zrobił? Wyjął papierosa. Pod szpitalem w takiej wnęce był gotowy słoiczek z wodą i z tymi tam petami, prawda, zatopionymi. Pan w 2 buchy, jak to się mówi, spalił tego papierosa i ja pytam się go, no dobrze, ale wie pan, że ta PHP to ma pewien związek z pana paleniem. No nie tak to powiedziałem, po prostu rozmawialiśmy. I czy, o czymś rozmawiacie takim? Czy ktoś z wami rozmawia na temat na przykład zrzucenia palenia? Czy ktoś wam doradza? On mówi nie. Znaczy jest tam psycholog, ale jakby to nie jest główna część tego całego procesu związanego z rehabilitacją. Ta rehabilitacja jest raczej dodatkowa tutaj, znaczy jest podstawowa, ale nie ma tego procesu związanego z rzuceniem palenia. Bardzo ciekawe to jest, że tak naprawdę, bo pan pytał się o to, że medycyna jest naprawcza, prawda, że ona interesuje się tymi symptomami takimi, tak, tą chorobą właściwą. No taki w istocie jest, faktycznie, dlatego też w tych polach Lalonda jest ten taki model, prawda, w zdrowiu publicznym. Medycyna, jeżeli chodzi o sam wpływ na zdrowie, ma tylko 1/10, 10% wpływu na nasze zdrowie. Większość rzeczy to jest styl życia, środowisko, jeszcze jakieś czynniki genetyczne. No więc jakby wiedząc to lekarz musi nauczyć się być nauczycielem pacjenta. Oczywiście pytanie, czy system na to pozwala. System ochrony zdrowia nie jest skonstruowany tak, żeby sprzyjać edukacji pacjenta. Ponieśliśmy bardzo dużą porażkę teraz, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną. Bardzo szkoda, ponieważ jest niesamowicie ważne. Tu mój młodszy syn chodzi na te zajęcia, ale nie wprowadziliśmy przedmiotu, który by wszystkich uczniów gdzieś tam wyrównał ich wiedzę w jakiś sposób. My akurat tutaj bardzo nalegaliśmy, żeby wypisywać dzieci. Ja rozumiem, z powodu tego jednego elementu oczywiście, który tam był, bo jest wiele elementów wartościowych. No, ale i nie ma nic. Właśnie ten jeden element niestety spowodował to, że nie będziemy zdrowym społeczeństwem, między nami mówiąc. I tutaj należało, ja mam tutaj wiele wątpliwości co do tego, w jaki sposób zostało to wdrożone. Trzeba było poddać to jednak debacie. Tak. 99% nie budziło najmniejszych kontrowersji, tak? A w momencie, kiedy zaczęto to idealizować, to wylano dziecko z kąpielą. Wielki dramat. Tak, bo tam są kwestie odżywiania, kwestie higieny psychicznej, dokładnie, fizycznej. Odżywiania, tak. No ale jest jeden taki, który jest ideologią właśnie. No i bez sensu, dlatego mówiłem, że i to jest bez sensu, oczywiście. Zdrowie jest polityczne. Oczywiście. To był ogromny błąd. Ale wracając do tego pytania, tak, trzeba edukować. Pytanie jest, czy rzeczywiście to było sensem tej nauki, czy nie było sensem właśnie ten 1%. Tego my niestety nie jesteśmy w stanie dzisiaj pewnie zbadać, bo za tym stoi pewna ideologia, wizja pewnie zmiany. Panowie, chciałbym przejść do takiego pytania, bo tutaj edukacja zdrowotna myślę, że jest tematem, na którym moglibyśmy długo jeszcze porozmawiać. Czy to jest ważne, żeby to było w naszym środowisku? Co do tego nie ma nikt z nas wątpliwości. Edukacja dotycząca nowych technologii, edukacja dotycząca budowania relacji, zdrowego odżywiania, wielu tych innych elementów. I to jest dla nas jakby podczas tej dyskusji istotne. Natomiast chciałbym, zanim jeszcze przybliżymy się trochę do końca naszej rozmowy, to chciałbym zapytać, jak uratować tego człowieka przed cywilizacją, którą on sam właściwie stworzył? Co my możemy robić na poziomie takiej jednostki, w naszej rodzinie, w naszym społeczeństwie lokalnym, a wręcz może, czy powinniśmy naciskać na jakieś nasze władze, zarówno te samorządowe, jak i te wyżej, żeby rzeczywiście wspierały proces ozdrowieńczy? To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że jest główne pytanie zdrowia publicznego. Ile edukacji, a ile pewnych obowiązków, ile legislacji, tak? Ile rzeczy możemy zapisać, żeby były wykonywane przez społeczeństwo, czy czynione przez społeczeństwo, a ile rzeczy możemy uzyskać za pomocą edukacji. Pierwsza sprawa jest dość dramatyczna. Nie mamy dobrze skonstruowanego programu nauczania od każdego etapu, ale także nie mamy dobrego programu dla rodziców, jak rozmawiać przy stole rodzinnym. To jest copyright. Stół rodzinny jest najważniejszym elementem, meblem w domu. Łóżko i stół, tak? Ale ten stół szczególnie, tak? Jeżeli mamy czas na to, żeby rozmawiać, jeżeli są odłożone smartfony, jeżeli mamy szansę gotowania wspólnego, rozmawiania ze sobą, to nie mamy takich problemów, o których rozmawialiśmy, depresje, samobójstwa i tak dalej, tak? To trzeba to spowodować, żeby to było modne, tak? Rodzice muszą mieć czas dla swoich dzieci. To nie jest tak, że szkoła da całą edukację. To się robi w domu rodzinnym. To się robi także w domu poprzez to, że są dziadkowie, że jest jakaś sztafeta pokoleń.
To jest tak, że wtedy, kiedy dobrze wykształcone dziecko mówi w domu, że jest coś inaczej i rodzice tego słuchają, prawda? To jest pewne sprzężenie zwrotne. I do tego musimy w tej chwili w jakiś sposób dojść, żeby nie było tej dramatycznej indoktrynacji poprzez doktora Google'a, czy też inne media społecznościowe, czy też jemy obiad i, prawda, i cały czas jesteśmy w komórce i coś tam sprawdzamy. My jesteśmy formatowani. O tym żeśmy zapomnieli. Jesteśmy formatowanym społeczeństwem, tak? Jedni oglądają taką telewizję, drudzy oglądają taką telewizję, jedni oglądają takie portale, prawda, głosują na taką czy na inną partię. Jesteśmy sformatowani, tak? Wyzwolić się z tego sformatowania i to jest dopiero kwestia powodująca to, że będziemy zdrowsi. Bo bardzo często formatowanie polega na tym, że ktoś na nas z tego żyje. Formatowanie polega na tym, że ktoś to monetyzuje. To jest czysty biznes, czysty biznes. I to jest stała kwestia, żebyśmy umieli, nie wiem, debankować różne rzeczy, falsyfikować, prawda, analizować, jakie są tak naprawdę intencje tych, którzy w jakiejś mierze indoktrynują mnie i czy ja czasem nie jestem osobą sformatowaną. Ja muszę zrzucić ten gorset sformatowania. Dotknął pan takiego tematu, który tutaj właściwie łączy się do pana doktora, zadam to pytanie, bo nie wiem, czy panowie, ale może państwo widzieliście taki film Dylemat społeczny. Mieliście okazję może obejrzeć, czy nie? Bo w takim razie, to powiem w 2 zdaniach, na czym ten film polegał. Pokazywał on i on był stworzony praktycznie przez wszystkie te guru, menadżerów, ale najwyższego stopnia, którzy stworzyli wszelkiego rodzaju te aplikacje mediów społecznościowych na każdym poziomie, od Instagrama, Facebooka, tam chyba był, nie pamiętam, czy był Tinder, ale wiele ich było. I pokazywali, w jaki sposób zaszywali różnego rodzaju algorytmy, sposoby działania, żeby człowieka skupić jeszcze bardziej na tym, żeby on był w telefonie. No i na przykład jest to bardzo obrazowo pokazane, jakby jak grupa ekspertów, która cały czas pracuje, dawno nie był, to wyślij mu powiadomienie push. Albo coś się nie wydarzyło, zaświeć mu jakąś światełko. Chyba odchodzi z telefonu, na tym spędził dłużej miejsc, to dajmy mu kolejny filmik. I mamy takie wrażenie, że dostajemy materiały, które nas cieszą, w sensie takim, że a potem już jak czujemy się z tym zmęczeni, że się uchachaliśmy jakimiś elementami, to mówimy, nie, już muszę odłączyć. I nagle materiał edukacyjny. No dobra, no to w takim razie jednak mogę się trochę poedukować, to będzie coś wartościowego dla mnie i potem przechodzimy. Chodzi o to, że powstaje uzależnienie. Pan mówił o papierosach. A to uzależnienie od mediów społecznościowych jest właściwie na ogromnym poziomie. To nie jest jak papieros, bo to nie niszczy naszego organizmu w sposób bezpośredni, naszych płuc, tchawicy czy wielu innych elementów, ale to wyniszcza nas w stosunku nasze zdrowie psychiczne, a w rezultacie zdrowie też fizyczne, bo na przykład mniej się ruszamy i jest wiele konsekwencji. I chciałbym zapytać, jak uratować dzisiaj człowieka z tej perspektywy, z perspektywy technologicznej, również którą... Ja mam pomysł. To bardzo proszę, panie profesorze. Wyłączyć prąd, powerbanki przestaną działać i nagle zaczynamy normalnie funkcjonować. Za dużo mamy już zielonej energii chyba teraz. Nie o tej porze roku, nie o tej porze roku. Tak. Znaczy, pan profesor to powiedział, to ja często mówię w złości mojej żonie, jak rozmawiamy o tym internecie, on już mnie zirytuje, że powinno się po prostu wyłączyć ten internet. Internet powinien być z powrotem narzędziem tylko dla naukowców, do wymieniania się informacjami i powinna być taka tablica ogłoszeniowa z faktami czystymi. No wiadomo, że to jest jakaś utopia, pewnie dystopia, prawda? Ale troszeczkę podobne jak z tym prądem, tylko lodówka nam działa przy okazji, prawda? Ale nie, znaczy w ogóle trzeba zacząć od dzieci, a nie od dorosłych. To nie jest ten moment. Ta behawioralna kokaina, jak to się często nazywa, prawda, jeżeli chodzi o media społecznościowe, ona jest tak stworzona, żeby ona po prostu ma uzależniać, tak? To jest dokładnie te same mechanizmy uruchamia w naszym mózgu, mechanizmy nagrody, później uzależnienia i tak dalej. I ja tu jestem akurat mam takie bardzo skrajne poglądy, to znaczy są pewne narzędzia internetowe, które uważam, że są też częściowo bronią hybrydową. Tak? W jakiś sposób są nastawione na to, żeby zdestabilizować system zachodni. Wiem, że to może brzmi troszeczkę jak teoria spiskowa, ale zobaczcie Państwo, jeden z najpopularniejszych portali do wymieniania się treściami audiowizualnymi wśród młodzieży jest jednak portalem, który w miejscu, w którym został wymyślony, w ogóle nie jest dozwolony, prawda? Pytanie dlaczego? Dlaczego tak to działa, prawda? Gdzie tu jest jakaś przyczyna tego? Szukam tej przyczyny. Jeżeli my wiemy, że ten portal tak naprawdę bardzo szkodzi dzieciom, a to jest dyskusja, która...
No może... Od TikToku? No tak, tylko No właśnie to w też Chinach profesor... on akurat jest dobrze jakby, bo tam wygląda ten algorytm zupełnie inaczej No niż właśnie u o tym nas. mówię, ale Tak, on jest no, zakazany jako taki w Chinach, prawda? sam TikTok? Tak. Znaczy on tam jest, ale ma trochę inną formę, ale co najważniejsze, algorytm jest ułożony w taki sposób, żeby kształcić społeczeństwo i oczywiście pokazywać wielką rolę Chin. Jeżeli patrzymy się o nasze te algorytmy, no to one są zupełnie na innym poziomie zbudowane, tak samo jak w Stanach. No U właśnie. nas pedagogika wstydu. Tak, absolutnie, szczególnie dotycząca tego, w jaki sposób patrzymy na nasz kraj, tak. Tylko ja nie chcę wyjść na jakiegoś dziadersa, no bo to też nie jest tak, że... Ale ja polecam ten film, bo powiem szczerze, ja po jego obejrzeniu skasowałem wszystkie aplikacje. Tak? On na mnie tak zadziałał, w sensie zrozumiałem, że jak sobie siedzę wieczorem przed snem i gdzieś tam sobie scrolluję nawet, żeby coś popatrzeć, coś ciekawego, to jest tak silne uzależnienie, które w nas jest. Nie, no tak, ale on też daje pozytywne rzeczy, ten internet i te aplikacje, jak najbardziej. To znaczy nie wylewajmy dziecka z kąpielą, to nie jest tak, że... Dzięki temu, że tu jesteśmy, ogląda nas już teraz, patrzyłem, kilkaset osób online, pomimo tego, że jest pogoda taka, nie inna. Może właśnie dlatego. Ale dlaczego takie mamy możliwości? I zanim oddam Państwu pytanie, możliwość zadawania pytań, więc jeżeli się pojawi jakieś pytanie, to proszę od razu podnieść rękę, bo za chwilkę przejdę do Państwa. Mamy taką sytuację, że my nie robimy tego w sposób świadomy. I tutaj chyba pan doktor tego dotknął, bo mówił pan o naukowcach, ale jeżeli na przykład dziecko chce zdobyć jakąś wiedzę i robi to w sposób świadomy, to jest super, bo na przykład może się czegoś nauczyć albo poznać kogoś, kto może go w jego pasji rozwinąć. I to jest coś pozytywnego. Natomiast niestety mamy ten aspekt całkowicie negatywny, który, no nie wiem, może pan ma jakiś pomysł, jak to zrobić, żeby wyłączyć cały internet, bo Nie. To chyba nie na tym polega. To mogę wejść słowo? Tak. Chwileczkę. Powiem o takiej rzeczy, która wydaje mi się, że być może jest jakaś szansa dla nas wszystkich, a szczególnie dla naszych dzieci. To jest kwestia następująca. Nie będzie wyszukiwarki internetowej żadnej. Nie będzie wyszukiwarek. Tylko będzie stworzony algorytm, pewnie przez sztuczną inteligencję, która będzie powodowała to, że to, co się będzie szukało, będzie wiarygodne, tak? Nie będzie zagrażało. I gdzieś, jeżeli ktoś wymyśli taki algorytm, że to jest dobre dla społeczeństwa, że to jest bezpieczne, że daje także jakiś tam entertainment, prawda? I jest być może mniej wciągająco, bo być może w którymś momencie trzeba powiedzieć, no dobra, wyjdź na podwórko, jednak zacznij grać w piłkę. No to jest jakaś alternatywa. To jest właśnie taka kwestia, żeby powstała taka sztuczna inteligencja, która doprowadzi do tego, że nie będziemy się degenerować jako społeczeństwo. No to piękna idea, która ma... No to działajmy. To tutaj u nas bardzo często na ten temat spotkania ma profesor Zybertowicz, który jest bardzo mocnym takim postulatorem zmian dotyczącej sztucznej inteligencji. Zresztą te obie jego książki to są, no, jedna wydana oczywiście przez Nową Konfederację, która również jest organizatorem naszego dzisiejszego spotkania. Drodzy panowie, czy w tej epoce dobrobytu staliśmy się dzisiaj społeczeństwem ludzi chorych na lęk, samotność, brak sensu, który powoduje te wszystkie inne konsekwencje tych działań. I zanim przejdę do Państwa, to moje ostatnie pytanie, takie podsumowujące. Czy to rzeczywiście jest punkt, który jest najważniejszy, który powoduje, że jesteśmy dzisiaj w tej ukrytej epidemii? Ja się nie umawiałem z panem, ale ja bym chciał, żeby to pan wyboldował. To były także moje słowa na samym początku naszego spotkania. To prawda, chociaż dla mnie w większym stopniu jest to kwestia zagubienia. Być może dlatego, że też samotności czy lękowi nie poświęciłem jakiejś analitycznej uwagi. I to jest Będzie pewnie, druga część. Może faktycznie, tak. Tutaj pomoże pan profesor, mam nadzieję. Ale... Z największą przyjemnością. Dziękuję, ale ja myślę, że zagubienie. Znaczy ja widzę raczej tutaj zagubienie na tym etapie mojej percepcji tego, co robiłem, czy na etapie moich analiz, które przeprowadzałem. Ludzie są pogubieni, ludzie są zaprzątani różnymi rzeczami, prawda? Ludzie nie wiedzą bardzo wielu rzeczy. Oczywiście są gdzieś tam w tej takiej złotej klatce algorytmów, że wydaje im się, że kontrolują swoje życie, a tak naprawdę algorytm kontroluje ich życie, prawda? Tysiące rzeczy tutaj się pojawiają. Zresztą to się zaczyna jeszcze przed poczęciem, kiedy trafiamy do jakiejś struktury społecznej, bo nasi rodzice już są w jakiejś strukturze społecznej i to przechodzi tak przez całe nasze życie. I my jesteśmy gdzieś tam zgubieni. I ja gdzieś wracam ciągle do tego punktu takiego, gdzie jest ta racjonalność. To znaczy jest ta medycyna, która jest bardzo racjonalna, tak naukowo. Jest człowiek, który ma własną racjonalność, ma swoje zachowania zdrowotne. Do tego jest ta cywilizacja, która nakłada na to wszystko ten filtr takich naszych zachowań. No i to jest to pytanie, prawda? Czy my w tym jesteśmy w stanie się odnaleźć? Czy ja na przykład jako osoba, która jest świadoma zagrożeń zdrowotnych, jestem w stanie tak kierować moim życiem, żeby nie rozwinąć którejś z chorób cywilizacyjnych?
Pewnie nie, już patrzę na moją żonę, kiwa głową, że nie. Ona każe mi biegać, a ja nie chcę. No i właśnie, przecież racjonalnie powinienem. Może trzeba biegać za żoną po prostu. Nie nadążę, nie ma takiej opcji. Albo przed. Więc zobaczcie, nawet osoba, która wydaje się, że wie, że posiada wiedzę, ona niekoniecznie podejmie działanie, które będzie zgodne z tą wiedzą. Czyli ja raczej widzę zagubienie. I widzę ogromną rolę faktycznie, to było świetne pytanie tutaj, jeżeli chodzi o tego lekarza, jak on powinien być, ale ogromną rolę nawet nie samego lekarza, ale autorytetów i to jest fantastyczna rzecz. Rodziców chociażby, na samym początku, bo człowiek wytwarza się w rodzinie, proces socjalizacji zaczyna się w rodzinie, ale to rodzina też da nam te wszystkie fundamentalne wartości i przekonania, z którymi wyjdziemy później do życia. Jeżeli my nie zaczniemy gdzieś tam na takim poziomie zupełnie podstawowym, bazowym, czyli właśnie poziomie rodziny, i nie dojdziemy później do dzieci, no to jakby to społeczeństwo faktycznie, to te rybki tutaj wracamy, tak? Może medycyna powinna zacząć się zająć się również leczeniem rodziny. Na pewno powinna. No. To zanim, panie profesorze, takie ostatnie zdanie podsumowujące, bo jeżeli się jest pytanie, to ja jeszcze raz zwracam się z prośbą o podniesienie ręki. Widzę, że na razie nie ma. Czy pan profesor chciał coś do tego jeszcze dodać? Ja myślę, że wyczerpaliśmy temat, aczkolwiek oczywiście to jest niemożliwe, żeby ten temat wyczerpać, natomiast myślę, że zmęczyliśmy publikę. Panie doktorze, chciałbym zadać 2 pytania, które są podsumowujące to nasze spotkanie. W tytule jest słowo ukryta. Co najbardziej ukrywamy przed sobą jako społeczeństwo? Odpowiem bardzo górnolotnie, prawdę, to znaczy bardzo często brakuje nam autorefleksji. To jest jeden z takich podstawowych problemów, który jest jakby też częścią sposobu funkcjonowania człowieka jako takiego, bo my mamy potrzebę upraszczania rzeczywistości. Stąd też biorą się stereotypy, które wytwarzamy, żeby uprościć sobie troszeczkę rzeczywistość, ale efektem ubocznym tego naszego sposobu funkcjonowania, pewnie też wynikającego z naszego dostosowania do środowiska jako jeszcze ci praludzie, prawda, przed powstaniem tej współczesnej cywilizacji jest to, że jesteśmy trochę bezrefleksyjni w tym wszystkim, co robimy. Bardzo trudno jest nam stanąć przed lustrem i stwierdzić, że faktycznie to, co robię, jest być może w jakiś sposób złe, wymaga naprawy. Raczej szukamy takich motywacji, które wesprą nasz dotychczasowy styl życia, więc tak. To moje ostatnie pytanie. Napisał pan książkę. Po co? Co było dla pana najważniejszym elementem i pana celem? Co chciał pan nią przekazać? Bo bardzo prosiła mnie koleżanka, żebym to zrobił. Serio, to główna motywacja, ale to jest bardzo ciekawe, bo jaka na przykład może być motywacja dla pacjenta do zmiany stylu życia? Coś takiego, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To nie będzie jakieś informacje o profilaktyce, proszę się leczyć, proszę zwrócić wagę, a być może on się przestraszy tego, że nie wiem, potknie się o chodnik i trudno mu wstać później. No dla mnie motywacją główną było to, że grupa przyjaciół zauważyła, że wartościowe są rzeczy, które gdzieś tam piszę i warto by to gdzieś było pokazać. Fakt, że później z czasem, jak pisałem tę książkę, to uznałem, że bardzo chciałbym, żeby ona dotarła do ludzi, którzy mają te takie myślenie bardzo takie tunelowe, prawda, na temat medycyny, że medycyna albo jest opresywna bardzo, albo jest bardzo naukowa i jest niezrozumiała. Tymczasem w tej książce staram się udowodnić, że to nasze działanie, też działanie systemu społecznego odgrywa bardzo dużą rolę i to jest po prostu zwyczajnie ciekawe, że można się tym zainteresować jako pewnym fenomenem, a być może i to na końcu, i teraz tak górnolotnie, może tak powiem zacząć w ogóle odpowiedź na to pytanie, no tylko to nie byłaby prawda. A jej najbardziej potrzebujemy, bo ją ukrywamy. Nie. Chciałbym, żeby ludzie byli zdrowsi, żeby byli szczęśliwsi, żeby byli bardziej zainteresowani swoim zdrowiem. I być może czytając książkę tego typu, popularno-naukową jednak przede wszystkim, zainteresują się też bardziej własnym zdrowiem. No to byłoby fantastyczne, ale ja nie stawiam sobie aż tak górnolotnych celów na początku, bo byłoby to chyba zbyt górnolotne. Panie profesorze, jako na razie wstępny czytelnik, czym najbardziej, jak pan przeglądał spis treści, najbardziej zaciekawiła pana ta książka? Albo który z tych elementów, może pan zerknąć jeszcze ewentualnie, jak pan nie pamięta któregoś z tych elementów, który dla pana myśli, jak pan ją przeglądał, będzie takim, jak pan zerknął, może kluczowym, albo takim, który pana najbardziej zainteresował? Na samym wstępie chcę powiedzieć, że zaszokowany byłem spektrum zagadnień, które w tej książce się znalazły. Powiedziałem na początku, że byłem przekonany, że to będzie 6 chorób cywilizacyjnych, prawda, które są opisane w jakimś grochu. Alfabetycznie, prawda, i pan doktor się będzie do tego odnosił, a ja już to tak naprawdę wszystko wiem, czy widziałem. A tu się nagle okazuje, że jest spektrum różnych
ciekawych zdarzeń, o których ja wiedziałem, ale nie uświadamiałem sobie, że właściwie o tym warto mówić. To jest bardzo istotne. Ale powiem o jednej rzeczy, która dla mnie jest kluczowa. Tam jest taki rozdział informacja, dezinformacja. Stąd się to wszystko bierze. To już od razu zauważyłem, że on nie jest specjalnie obszerny i tak sobie myślę, że ponieważ ja się tym zagadnieniem zajmuję, że z dużą przyjemnością podrzucę panu trochę materiałów i także badań dotyczących właśnie tej kwestii. Żeby to rozszerzyć, to jest dla mnie kluczowa kwestia. To się wiąże także z tym, że ta dezinformacja powoduje to, że my często nie zdrowiejemy, dlatego że nie kontynuujemy terapii, że nie ma compliance, adherence, proszę sprawdzić, co to oznacza, bo to tak naprawdę musiałbym kolejna... Profesor powie po polsku, co to kolejna, to jest kwestia dostosowania się także do zaleceń lekarskich, prawda, ale także tego, żeby leki, które dostajemy, były lekami przyjaznymi, no, żeby nie brać, nie wiem, 40 tabletek, bo to jest dramat polskiego, niestety polskiego w dużej mierze, że człowiek przyjmuje 40 tabletek w ciągu dnia, prawda? No więc to jest ta cała kwestia, żeby ludzie nie błądzili, bo jak ktoś nie weźmie tych 40 tabletek, to pójdzie do szarlatana albo będzie dostawał coś takiego, co kompletnie jest bez znaczenia, bo ktoś, jeszcze to też jest kwestia naszych kolegów, którzy bardzo często zmieniają zalecenia terapeutyczne, nie patrząc się na to, co z tego wszystkiego wyniknie, więc to jest dla mnie kluczowa kwestia. W ogóle najbardziej istotnym elementem, i to jest rzecz, o której się ciągle za mało mówi, to jest nasza alfabetyzacja zdrowia, health literacy, tak? Czyli umiejętność pozyskiwania wiedzy na temat swojego zdrowia. Tego nie ma i to jest w ogóle kluczowa kwestia. To jest najważniejszy paradygmat zdrowia publicznego, bo nie udało mi się jeszcze w którymś momencie odpowiedzieć na pana pytanie, czym tak naprawdę jest medycyna, bo medycyna jest... To są dwa zbiory. To są dwa zbiory, które są w sobie. One się mielą w sobie. To jest medycyna naprawcza, o której mówił pan doktor, i zdrowie publiczne. I dramatem jest to, że w naszej społeczności jest taka wiedza na temat zdrowia publicznego, to jest zdrowie pojedynczego obywatela. Nie ma niczego gorszego, bo jesteśmy istotami społecznymi. Jeżeli nie pamiętamy o tym, że istnieje zdrowie publiczne, że to nie jest tylko mój wybór, dlatego że mój wybór często powoduje to, że ktoś może zginąć, tak? Widy antyszczepionkowcy i tak dalej, to jeżeli przestajemy o tym myśleć, że jesteśmy istotami społecznymi i mówimy o tym, że nie ma zdrowia publicznego, popełniamy śmiertelny błąd. Pojawiło się pytanie, wiem, że zrobimy je jedno, ponieważ już mamy troszkę rzeczywiście przedłużone spotkanie, więc zmierzam do pana, bardzo proszę, będę trzymał mikrofon. Dziękuję bardzo, może żeby tradycji stało się zadość i żeby jednak pytanie padło z publiczności. Mam tak naprawdę dwie refleksje, dwa tematy, które chciałbym się odnieść głównie do pana profesora. Mianowicie pierwsza uwaga, jeśli chodzi o temat influencerów. Myślę, że niestety zbyt uprościł pan to złożone zjawisko, które dzisiaj występuje, bo kim dzisiaj jest influencer? Co to w ogóle znaczy influencer? Influencer etymologicznie to jest osoba, która ma wpływ. I tym influencerem może także być lekarz, to może być także profesor, która działa ta osoba w mediach społecznościowych i może tym swoim działaniem w ich obrębie przynosić wiele pozytywnych skutków. I oczywiście to nie musi być osoba z tym tytułem naukowym, ale odnosząc się do tego tematu, no to właśnie może to być taka sytuacja. Więc nie można mówić o tym, że największą zmorą dzisiaj są influencerzy, ponieważ ci influencerzy są bardzo różni. Mamy także influencerów właśnie lekarzy, którzy wykonują bardzo dużo dobrej pracy na rzecz poprawy zdrowia publicznego, uświadamiając społeczeństwo, robiąc to w sposób bardzo skuteczny, no bo nie ma dzisiaj niestety odejścia, nie można wyłączyć prądu, to jest utopia. Niestety także nie można wyłączyć mediów społecznościowych, to także jest utopia dzisiaj. O zgrozo, bo ja także mam świadomość, oglądałem oczywiście Dylemat Społeczny i także czytałem książkę profesora Zebertowicza, to jest temat mi bardzo bliski. Tutaj nie padło to stwierdzenie, bo media społecznościowe wpływają fizycznie na nas. Na mózg chociażby. Mamy badania, które pokazują, że mózg osoby, która zażywała kokainę, jest bardzo zbliżony do tego, jak wiele godzin spędza czas chociażby korzystając z mediów społecznościowych. Więc ten fizyczny element tego wpływu występuje. I druga sprawa,
jest to sprawa tych szarlatanów. Ponownie myślę, że niestety profesor upraszcza tę sprawę. Ja wewnętrznie czuję się zaniepokojony, gdy ktoś tak arbitralnie mówi o taki mocny sposób o tym, że jakaś osoba mówi prawdę, mówi nieprawdę, taka jest prawda i tylko prawda. Nie musimy tak naprawdę dzisiaj tego osądzać, bo mamy przykłady historyczne, które pokazują, że nie zawsze to, co było w danym konsensusie naukowym powiedziane, że jest prawdą, było prawdą. I takim fajnym przykładem jest chociażby dr Ignaz Semmelweis, węgierski doktor, który stwierdził, że mycie rąk jest ważne dla lekarzy. Ocenił chociażby to na tej podstawie, że w szpitalu, w którym pracował, położne, które zajmowały się dziećmi i kobietami, które zaraz urodziły, tam śmiertelność u kobiet i u dzieci była znacznie mniejsza niż w przypadku lekarzy, bo lekarze często tego samego dnia, zaraz przed operacją jeszcze na przykład szli do kostnicy i tak dalej, wprowadzali bardzo dużą ilość bakterii i ta śmiertelność noworodku była znacznie większa. On powiedział, żeby myto ręce, śmiertelność spadła kilkunastokrotnie, ale cóż, środowisko naukowe go wyklęło. Uznało, że przecież że jest właśnie szarlatanem, a co więcej, pewnie strasznym marudą, że każe im myć ręce, prawda? Więc trafił do szpitala psychiatrycznego, gdzie 2 tygodnie później zmarł. Więc to są takie sprawy i sytuacje, które zdarzają się w świecie i myślę, że trzeba uważać na takie arbitralne osądy. Bardzo dziękuję za te 2 pytania. Ja po pierwsze staram się być bardzo jednoznaczny, dlatego że jeżeli moi pacjenci wymagają ode mnie jakiejś porady, to chcą, żebym ja był jednoznaczny i na tym polega praca lekarska. Oczywiście medycyna nie jest wyryta w kamieniu i w pełni się z Panem zgadzam. Nasze postępowania się zmieniają i całe szczęście. Natomiast ponieważ żyjemy w tej chwili w świecie, który wymienia informacje, to mamy także przekonanie, że jeżeli większość moich kolegów stosuje to, są konsensusy naukowe, prawda, analizy, badamy to w określonym czasie, prawda, to ja jestem głęboko przekonany, że ja jednak powinienem mówić w sposób niezwykle jednoznaczny, nie błądzić. Pacjent, który poczuje niepewność w momencie w relacji ze mną, będzie powodował to, że to spowoduje to, że albo znajdzie sobie następnego doktora, a nasze środowisko to nie jest środowisko aniołów, posponujemy także swoje działania, albo pójdzie do szarlatana. Tak? Natomiast oczywiście na samym wstępie Pan powiedział, że ja generalizuję. Generalizuję dlatego, że ja też analizuję media społecznościowe i chcę Panu powiedzieć, że ilość doktorów, influencerów w porównaniu do tych, którzy ich zasięgów, dobrze mówmy o zasięgach doktorów, lekarzy, influencerów, jest znikoma w porównaniu z zasięgami tych, którzy deprecjonują całą wiedzę medyczną. Tak? A poza tym też między nami mówiąc jest istotny problem, dlatego że mamy lekarzy, którzy są atencjuszami. I to jest cały problem. Pewnie Pan rozumie, o czym ja mówię w tej chwili, dlatego że oni są właśnie łatwi do debankowania i oni powodują to, że później się nie ufa lekarzom, dlatego że oni coś z tego mają. No proszę też pamiętać o tym, że cała masa lekarzy fenomenalnie, może nie masa, przepraszam, jakaś część lekarzy fenomenalnie żyje z tego, że znakomicie funkcjonuje w mediach społecznościowych i to monetyzuje w sposób zupełnie nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny. To żaden influencer, nie wiem, jakaś tam pani artystka, prawda, nie jest w stanie zmonetyzować tego tak jak jakaś mama. Abstrahując od tego, nie chcę broń Boże nikogo tutaj postponować, to nie padło to słowo. Jak mawiała pani profesor Zyta Gilowska, wróć. Ale moim zdaniem w momencie, kiedy my generalizujemy, no to jednak pokazujemy cały problem, prawda? Bo za każdym razem, ja się też mogę mylić i z całą pewnością w momencie, kiedy zobaczę, że popełniłem błąd, to powiem, dobrze, no rzeczywiście zmienił się algorytm postępowania, poza tym my jesteśmy tylko wszyscy ludźmi, tak? Ale jednak medycyna oparta na dowodach naukowych polega na tym, że są te dowody, są badania kliniczne, jest cały ciąg zdarzeń ważności tych badań i ważności tego, żebyśmy uznali, że coś jest skuteczne, mniej skuteczne albo się z czegoś wycofali. Na tym polega nauka. Niech Pan zobaczy, jak wygląda w tej chwili PubMed, prawda?
ile informacji dotyczących medycyny, leków, postępowania jest każdego dnia wygenerowanych. Nikt nie jest w stanie w ogóle tego, gdyby nie było sztucznej inteligencji, która jakoś nam w tej chwili pomaga, to nikt nie byłby w stanie powiedzieć, czy nie powinniśmy się z czegoś wycofać, prawda, bo to by zginęło w gąszczu informacji. Żyjemy w świecie, który zajmuje się tylko informacjami, tak? A poza tym, no też proszę pamiętać o tym, że błądzący doktor to jest doktor, który skieruje natychmiast pacjenta do doktora Google'a, a doktor Google pozycjonuje swoje strony, tak? Jest bardzo często tak, że są strony spozycjonowane i dostaje pan informację taką, jakiej wcale pan nie oczekuje, tylko oczekują ci, którzy płacą za to, żeby strona była spozycjonowana, produkt się sprzedawał, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze influencerzy, lekarze, bo to od razu dwa tematy pan połączył, że jeszcze o tych szarlatanach pan coś powie. To myślę, że było połączone. Panie doktorze, czy jeszcze komentarz, czy przechodzimy do następnego pytania? Znaczy ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć tutaj, bo Staszku powiedziałeś ciekawy problem, tylko jakby musimy wyraźnie gdzieś musimy postawić tą granicę między szarlatanerią a dyskusją wśród naukowców, niekoniecznie lekarzy, na temat przyczyn chorób i ich leczenia. Co do wielu chorób, no z wieloma chorobami psychicznymi jest ten problem, nie ma takiej jednoznacznej zgody w środowisku lekarzy co do ich przyczyn. Tak? Jest dyskusja na temat nawet depresji w tej chwili, przyczyn depresji w środowisku lekarzy. Ale czym innym jest dyskusja, która opiera się na faktach i na próbie znalezienia przyczyn faktycznych, ponieważ nie mamy w tej chwili instrumentu, żeby to dobrze rozpoznać, a czym innym będzie, jak nie wiem, to słuchaj, masz tu tą szklankę, rozbij sobie ją o czoło i wetrzyj sobie to w czoło i ci przejdzie. To jest szarlataneria. To jest szarlataneria. Jeżeli mówimy o ustawie, to ta osoba, która jest ustawodawcą, musi wiedzieć. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli tworzymy ustawę, która ma coś stwierdzić, ma stworzyć tą granicę, no to wtedy już nie ma dyskusji, prawda? Jest ustawa, jest penalizacja, która idzie za tą ustawą, prawda? Ale jest bardzo wyraźna granica. Znaczy ja myślę, że jeżeli ktoś faktycznie prowadzi badania naukowe i coś odkrywa, oczywiście może paść ofiarą lobby, które to gdzieś schowa, tak? Są różne teorie spiskowe na ten temat, albo może nawet niespiskowe. Ale to jakby jest częścią nauki, to jest pewna metodologia, która jest wypracowana przez naukowca. Ona jest trudna, skomplikowana. Oczywiście falsyfikacja jest najlepszym dowodem, jak wiemy, od Karla Poppera, ale z drugiej strony w ten sposób nie działają szarlatani. Znaczy oni nie robią tego. Więc tutaj łatwo jest to oddzielić. Tam raczej nie ma badań naukowych, tam są pewne teorie, które wynikają z jakiegoś takiego poczucia i tak dalej, emocji pewnych. Dobra. Zapraszamy do kolejnego pytania, bardzo proszę. Ja tutaj najpierw muszę dać zastrzeżenie typowe, które się stosuje w przypadku wszelkich publicznych wystąpień, zwłaszcza publikacji naukowych. Mnie z tym panem nie łączą żadne relacje w znaczeniu takim, żebym był opłacony przez autora kiedykolwiek. Zdarzały się, w nawiasie powiem, odwrotne relacje przez pewien czas życia, no bo nazwisko jest zbieżne, jest rodzina, i staram się tutaj pokazać, że to nie ma wpływu, co ja teraz powiem. Przede wszystkim dowodem będzie to, że ja w międzyczasie teraz na chwilę wyszedłem i kupiłem tę książkę i to jest pierwszy raz, kiedy się z nią zetknąłem, poza tym, że wiedziałem, że ma być przygotowana. I tutaj muszę się pochwalić też przed profesorem Pinkasem. Otóż w tym czasie przeleciałem ją prawie całą i zaznaczyłem w kilkunastu miejscach, czyli dosyć podobnie kluczowe sprawy. Skracając uwagę, chcę powiedzieć, że no, to jest ogromna panorama całości zagadnień w aktualnym punkcie, w którym się znajdujemy, czyli współczesnych problemów zdrowia publicznego. Dobrze by było, gdyby rzeczywiście ten obszerny materiał był takim jednym z kijów wsadzanych, prawda, do pobudzenia debaty prawdziwej, takiej decyzyjnej. Wreszcie chcę powiedzieć, że zdrowie publiczne jest nauką, ale zupełnie nie ma sensu, jeżeli nie ma możliwości oddziaływania sprawczego. I tutaj na pewno zgodzi się pan Jarek Pinkas. Jesteśmy od lat na ty, dlatego pracowaliśmy razem. Po prostu rzeczywiście muszą być recepty wynikające z tego. Ta książka oczywiście jest obiektywna, no, nie chcę jej zachwalać, ale no nie daje recept, tylko właśnie porusza, wstrząsa.
i to jest zaleta, ale recepty muszą się pojawić. Nie ma też odnośnika historycznego. Ja jestem bardzo taki zawsze zainteresowany historią, zwłaszcza od kiedy zająłem się ostatnio beletrystyką głównie i pisaniem powieści, a nie nauki. Ta historia jest niezbędna. Przy okazji dowiedziałem się, że praktycznie do okresu powojennego na Kujawach, ale w wielu innych miejscach też, ale akurat na Kujawach, z których część mojej rodziny pochodzi, w środowiskach mniej edukowanych, czyli w 90 paru procentach społeczności, pokutowały różnego rodzaju przesądy wpływające na zdrowotność. Jednym z nich na przykład, że nie wolno się myć w ogóle całościowo, poza ręką i twarzą, do świętego Jana, bo woda jeszcze nie ochrzczona. Naprawdę pamiętajmy, jakie mieliśmy odnośniki. Udało się dzięki czemu? Dzięki edukacji, powszechności edukacji, dotrzeć do samych nizin, które w końcu zawstydzone nawet nie chcą o tym mówić, że tak mogło być. I to dobrze, że się zawstydzono. I teraz ostatnia sprawa. Na ile autor myśli, że ta książka mogłaby rzeczywiście być tym kijem wsadzonym w morowisko i pobudzić trochę mrówki do działania takiego samoterapeutycznego? Bo przecież teraz jesteśmy tak, za chwilę będzie zupełnie inaczej. Dzisiaj rano byłem na sympozjum, takim dużym sympozjum dotyczącym rehabilitacji, gdzie podkreślano, że no, absolutnie jesteśmy nieprzygotowani na to, co tu jest też pokazywane, na starzenie się społeczeństwa. No, można powiedzieć, że można poczekać jeszcze 30 lat i ten problem minie. Będzie zupełnie nowy, inny problem, bo umrze ta cała starsza część społeczeństwa i pojawią się zupełnie nowe problemy. Naprawdę edukacja jest podstawą, żeby oddziaływać w zdrowiu publicznym. Stąd pytanie, jak o tym pomyślmy. Oczywiście mamy świat technologii, mediów społecznościowych, no są, no można niektóre zakazywać i tak dalej, ale jak wpłynąć też na tych, którzy powinni być bardzo odpowiedzialni? To jest też pytanie. Mieliśmy zetknięcie obaj w trudnych sytuacjach z odpowiedzialnością ludzi, którzy tworzą przepisy, są politykami, tak? Byliśmy też w polityce. Tylko dlatego, na pewno ja o sobie mogę powiedzieć, jak znam profesora Pinkasa, też pewnie dlatego, żeby można było właśnie tę mądrość jakoś przekazać do odpowiedzialności. O to, co się ostatnio wydarzyło, to jest biblijny przykład w zasadzie. No, to Salomon, który musiał rozstrzygnąć, która matka jest prawdziwa. Te dwie przyszły, tak? Jako niby matki dziecka. I ta jedna, która była prawdziwa, gotowa była ustąpić, byleby dziecko przeżyło. Oto nie ustąpiono, wylano dziecko z kąpielą, zniszczono cały wspaniały program. Mówimy, że to jest tylko 1% był kontrowersyjny, więc jak można było iść na takie zderzenie? Ideologia wzięła tutaj górę, ale ta ideologia brała górę w aspektach i po wszystkich stronach występuje. Nie można. Co innego jest odpowiedzialność, która wiąże się i z wiarą, i z miłością. To jest zupełnie co innego. No i właściwie mało z tego jest pytaniem. Raczej na ile jest nadzieja, że ten kij rzeczywiście będzie pobudzał do tego typu refleksji decydentów. Bo to jest straszny grzech, jeżeli się rządzi nieodpowiedzialnie. Dziękuję. Czy jakiś komentarz, panowie, czy... Ja tylko chciałem dodać komentarz, kto to w ogóle mówił, tak? Tylko mój mikrofon, o jest, bardzo długo się wybudza. On działa cały czas na transmisji, tak? tylko... Okay. Nie, bo państwo nie widzą i nie wiedzą. To jest pan profesor Wojciech Maksymowicz. Ta koincydencja nazwisk nie jest zupełnie przypadkowa, bo jest moim tatą.
ale jest też profesorem medycyny, a też był politykiem, więc jakby te kwestie, które politykiem, ministrem zdrowia między innymi, więc jakby te kwestie tu są ważne, które panie profesorze tato poruszyłeś. Szczerze mówiąc, żadnych nie widzę nadziei na to, że to poruszy jakiegokolwiek polityka, bo to nie jest książka polityczna. Jeżeli chodzi o aktualność tych rzeczy, niestety bardzo ona długo będzie aktualna, jeżeli chodzi o klucz problemu. Statystyki się tam zmienią, bo będą raz więcej, raz mniejsza umieralność i tak dalej, ale jakby te główne przyczyny społeczne, one się nie zmienią, póki ta cywilizacja działa, więc jakby myślę, że ona na tyle jest uniwersalna. Już kończę. Dziękuję bardzo. Zapraszam do ostatniego pytania. Dziękuję bardzo. Tutaj Grzegorz Mączyński. Ja akurat postaram się w miarę szybko i pytanie takie. Epidemia, tylko historycznie 2 słowa. Epidemia często była weaponizowana, przepraszam za tutaj makaronizm z angielskiego, ale wykorzystywana do zdobywania miast, zatruwania studni, ale też do podbijania kontynentów, Ameryka Południowa czy Północna, konkwistadorzy i tak dalej. Natomiast w kontekście tutaj było zagrożeń hybrydowych, szczególnie pan profesor to też podnosił. Czy można epidemię weaponizować, przepraszam, tak, czyli jakby stosować jako broń tutaj, a szczególnie taką epidemię, którą można wywołać cyfrowo i ewentualnie jak zrobić, nie wiem, przysposobienie obronne takiej przeciwko takiej broni i takiemu zagrożeniu? No oczywiście, że można i myślę, że cały czas to się dzieje. Cyfrowo można doprowadzić do sytuacji, w której okaże się, że nie mamy poczucia bezpieczeństwa szeroko rozumianego, tylko dlatego, że spostponuje się wszystkich tych, którzy nami rządzą. Wszystkie instytucje związane z bezpieczeństwem. I to już jest epidemia, która jest w głowie. Tak? Przestajemy ufać, słuchamy się innych, robimy nie te rzeczy, które powinniśmy robić. A poza tym myślę, że jest cała masa różnych zdarzeń związanych z tym, że można wpływać na różne rzeczy, chociażby poprzez to, że możemy powiedzieć, że akurat mycie rąk jest absolutnie szkodliwe. Bo dlatego, że zmieniamy swój mikrobiom i do tego będzie cała filozofia, prawda, że jak to jest nam potrzebne i tak dalej, że to jest właśnie przyczyną chorób. To jest odwrócenie Semmelweisa. To się wszystko może zdarzyć. Przecież ilość absurdów, które w tej chwili jest w internecie, jest zupełnie nieprawdopodobna. Nieprawdopodobna. Przecież można doprowadzić do sytuacji, w której na przykład torturuje się dzieci. I to się dzieje w Polsce. Torturuje się dzieci, które mają autyzm. Pewnie pan o tym nie słyszał, ale na forach rodziców na przykład mówi się, że dzieci powinny mieć wlewki z wybielaczy. Tak? Przecież to można wyszerować w taki sposób, że cała masa dzieci będzie w dramatycznej sytuacji, będzie torturowana. Komu na tym zależy? No cały problem polega na tym, żebyśmy za każdym razem zadali sobie pytanie cui bono. Dokładnie. Panie adwokacie, bo jeszcze jedna rzecz ważna tutaj się pojawia. Ona po prostu jest wykorzystywana w ten sposób. Znaczy ja rozumiem, że tutaj gdzieś tam stoi myśl taka, że wstrzykniemy jakąś bakterię czy wirusa, prawda, bezpośrednio. Agroterroryzm jest tego przykładem, tak? Jak najbardziej, ale faktycznie śledziliśmy też, bo robiliśmy też takie badania związane z dezinformacją, misinformacją. W momencie, kiedy pojawił się konflikt, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, okazało się, że bardzo wiele wrzutek takich związanych ze zdrowiem emigrantów, z niezaszczepieniem, z chorobami, które oni przeprowadzają, które częściowo są prawdziwe, jeżeli chodzi o poziom wyszczepienia, ale są używane w złym celu, pochodziły bezpośrednio ze stron, portali, numerów IP rosyjskich. To jest broń. Zresztą było śmiesznie, bo badaliśmy to też i okazało się, że to były 3 te same, znaczy jeden bot generował 3 różne informacje, antyszczepionkową, jakoś tam jeszcze związaną z innymi działaniami, postponującą de facto to, co jest zalecane. Przecież to jest nieprawdopodobna historia. Trolle, boty, przecież to jest coś niewyobrażalnego, jak w tej chwili jesteśmy indoktrinowani przez... A poza tym też proszę o tym pamiętać, że my często łykamy to za przeproszeniem jak gęsi, myśląc, że to jest takie fantastyczne. Ktoś coś wymyślił, tak? Oczywiście Semmelweis jest fantastycznym przykładem, że medycyna nie jest wyryta w kamieniu i trzeba wątpić, operosko, prawda, i tak dalej. Ale tak naprawdę, gdybym zadał panu pytanie, a ile tych Semmelweisów było, którzy zmienili świat, bo Semmelweis zmienił medycynę, tak?
Ale większość medycyny w tej chwili jest zmieniana za pomocą żmudnych badań, dziesiątek badań, różnych instytucji, które prowadzą badania, które prowadzą badania podstawowe, później medycyna translacyjna i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, że są takie przykłady. Powtórzę jeszcze raz, medycyna nie jest wyryta w kamieniu, tak? Ale w którymś momencie, no jednak trzeba ufać i trzeba ufać nie tym, którym się wydaje, bo większości influencerów się wydaje, tak? Mam licencję na mądrość, to było tak w trakcie pandemii, na przykład wygenerowano 2 leki, które miały być cudowne, nie będę o tym mówił, prawda? I zrobili to lekarze, którym się coś wydawało. Jak się okazało, jak analizowaliśmy, czy na przykład ci pacjenci rzeczywiście powinni dostać ten lek, to się okazało, że nie, że to było zupełnie przypadkowe, tak? No miało dobre efekty, no, jak się leczy zdrowych, prawda? Nie chcę już tego komentować, niech to zostaje między nami. Natomiast no, warto wątpić, bo zwątpienie niewątpliwie jest także rozwojem nauki, ale no, trzeba to robić w mądry sposób. Trzeba mieć wiedzę, jakie są implikacje zwątpienia i to jest ważne. Jaka jest implikacja zwątpienia? Bardzo serdecznie dziękuję Panom za tę dyskusję. Ja, drodzy Państwo, chciałem powiedzieć dosłownie kilka zdań a propos tej książki, którą tutaj mieliśmy okazję wokół niej toczyć dyskusję, ponieważ właściwie tylko wokół niej, bo nie dotknęliśmy wielu elementów. Ta książka moim zdaniem ma na pewno takie nowatorskie spojrzenie na zdrowie, bo autor wychodzi poza tradycyjne zrozumienie medycyny i co jest jej ogromnym plusem. Ale myślę, że co najważniejsze i jej ogromną zaletą jest humanizm, który tutaj jest pokazany, że jeżeli nie przywrócimy prawdziwego oblicza medycynie, które jest związane również z empatią, z szacunkiem do drugiego człowieka, czy ze zrozumieniem pacjenta, to my nadal będziemy właściwie w takim kołowrotku, który może będziemy według niektórych badań troszkę szli do przodu, ale nie będziemy potrafić zmienić tego fundamentu. I serdecznie Panu gratuluję, bo myślę, że to jest bardzo ciekawa publikacja, zresztą bardzo dobrym językiem napisana, gdzie się czyta ją naprawdę szybko. Zresztą ja akurat miałem wersję PDF, a zobaczyłem, nie doszedłem do samego końca książki, został mi tam chyba ostatni rozdział i nie zobaczyłem, jaka jest też bogata bibliografia, która tutaj jest przypisana, więc no, ogromna praca, myślę, że w niej była również. Drodzy Panowie, chciałem Panom serdecznie podziękować. Współrozmówcy, profesorowi Jarosławowi Pinkasowi, serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na tę dzisiejszą debatę. Dziękuję. Oraz najważniejszej osobie dzisiejszego wieczoru, dr Stanisław Maksymowicz, autor książki Ukryta epidemia, wydanej przez wydawnictwo Nowa Konfederacja, której serdecznie dziękuję za zorganizowanie dzisiejszego spotkania. Panie doktorze, serdeczne brawa dla Pana. Ja, drodzy Państwo, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam, drodzy Państwo, do tego, żebyście weszli na stronę forum kierunek-polska.pl, gdzie będziemy organizowali wydarzenie, której celem jest ustalenie właśnie celu i strategii na nasz kraj. Zapraszam Państwa serdecznie. Zapraszam, żebyście, drodzy Państwo, weszli na stronę agerekontra.pl /wydarzenia, gdzie można zapisać się na wydarzenia takie jak to niesamowicie ciekawe debaty, a już w przyszły wtorek kolejna debata z Nową Konfederacją geopolityczna, gdzie będziemy mieli przyjemność pewnie rozmawiać na tematy może już wtedy rozmowy Orbana, Trumpa oraz Putina. Zobaczymy, czy to już nastąpi. Nie, w przyszły wtorek, nie w najbliższy, tylko tak, za 2 tygodnie. Serdecznie Państwa zapraszam. Ja Państwu serdecznie dziękuję. Nazywam się Tomasz Strecker. Dziękuję Państwu, którzy oglądaliście nas online i życzę Państwu dobrej nocy. Dziękuję bardzo.